Witam w Klątwie Lochiarzy w podcaście RPG, w którym przyjaciele grają w gry fabularne. Dzisiaj mamy przyjemność kontynuować naszą historię z Quickstartera do Daggerheart, czyli Sablewood Messengers, czyli Posłańcy Ciemnolasu. Ostatnim razem grało nam się bardzo przyjemnie i zastanawiamy się, dokąd zabierze nas ta historia. I ja nazywam się Piotr i będę waszym mistrzem gry w towarzystwie moich dzielnych lochiarzy Łukasza i Michała. Hej lochiarze! Hej! Hej! O, widzicie? Mieszam wam. Coraz lepiej. Dajecie sobie radę. Coraz odcinek zmieniasz. Jesteśmy Bo czujni, nawet, prawda Michał? nawet jak nie Dokładnie. zmieniam, to i tak jest tak jak jest. Zobaczymy, jakie teraz będzie pytanie na rozgrzewkę. Pytanie rozgrzewka. No. Wiem, że każdy jest Zabójcze zgrzany będzie, i zabójcze. drżący. No więc pytanie Do odtycki rozgrzewkę kto? dotyczy Daggerheart i z tego systemu, który zachęca, żeby mistrz gry dzielił się ze swoimi graczami mocą bycia narratorem i trochę wywoływaniem graczy do tablicy, żeby powiedzieli, co myślą na temat przeciwników, czy mają jakieś charakterystyczne znaki, tak jak mieliśmy to w ostatniej grze, czy widzisz coś ciekawego na temat tego pomieszczenia, czy czujesz coś w tym pomieszczeniu i jak wam, jako graczom, podoba się taka możliwość wpływania i brania współudziału w formowaniu świata? Michał pierwszy. Okej, to jest ciekawa opcja, fajna, aczkolwiek to jest coś zupełnie nowego, czego wcześniej nie było aż tak w poprzednich systemach, które graliśmy, więc to z czasami, no przynajmniej w poprzedniej grze miałem na zasadzie trochę takiego zong, że jak mam powiedzieć, w sensie nie do końca byłem pewny, o co chodzi, natomiast później już załapałem tą ideę i myślę, że to jest fajne, że z każdą kolejną grą, jak będziemy się z tym systemem docierać, to będzie się coraz lepiej to tworzyło, bo fajna opcja, że właśnie gracze też mają wpływ na to, co się faktycznie dzieje. I ty też czasami przez to się czujesz jako mistrz gry zaskoczony tym, co my wymyślimy. Tak, ponieważ moim obowiązkiem jako mistrza gry jest wplecenie później rzeczy, które wymyślicie do moich opisów, do tego, co się będzie pojawiało w świecie, także muszę brać to pod uwagę, ale myślę, że czasami i tak w naszych poprzednich grach, jak graliśmy w D&D, czy Pathfindera, czy Wesen, to również często opisywaliście choćby, co robicie w trakcie walki, jak wyglądają wasze umiejętności. Także już po części braliście w tym udział, ale teraz to też pojawia się w tej warstwie typowo fabularnej. I widzę, Łukasz, że ty nie możesz się doczekać, żeby odpowiedzieć na to pytanie, więc słucham cię uważnie. Jeżeli chodzi o twoje pytanie, moja odpowiedź będzie następująca. Staram się nie przedłużać i znajdę odpowiedź w jak najszybszym czasie. Pozwól, że zacznę odpowiednio. Co? Jak? Dlaczego? Czemu zadałeś mi to pytanie? Taka była moja pierwsza reakcja. Nie, żartuję. Ja bardzo lubię, że mamy możliwość dodawania czegoś do fabuły. To jest coś innego niż dotychczasowe doświadczenia. I w ogóle ten system myślę, że w jakiś sposób magnetyzuje mnie, że to jest jeszcze więcej przestrzeni dla wszystkich przy stoliku, żeby dodawać coś od siebie. I myślę, że kto jak kto, ale właśnie od kogoś takiego jak ekipa Critical Role, rzutu krytycznego, to właśnie oni by wymyślili tego rodzaju system, bo oni wszyscy są performerami i każdy z nich pragnie tego światła, żeby było na nich rzucone. Żeby Każdy chce mieć spotlight, każdy chce być na scenie. Tak. No i wprowadzili tą mechanikę do tej gry swoją drogą. To jest ale fajne. generalnie tak. Idea tego, że każdy kontrybuje jakoś, to jest super rzecz. Ja też się z tego cieszę, lubię być zaskakiwany i zawsze dlatego lubię okres tworzenia postaci, bo to jest coś nowego, gdzie ja nie wiem, czego się spodziewać. A pierwszy odcinek to już w ogóle zupełna nowość, bo zazwyczaj widzisz, jak ktoś tworzy swoją postać i odgrywa ją po raz pierwszy i wychodzą z niej różne ciekawe elementy, aspekty, cechy, quirki, coś, co jest zupełnie niespodziewane i powoduje dużo śmiechu i radości i ja uwielbiam ten duet. Także, żeby było jasne, kto kim gra, Łukasz, przypomnij nam proszę, w kogo się wcielasz w tej historii? Tak, ja się wcielam w kotelnika, czyli hybrydę Kotari i piekielnika, moja autorska nazwa, tak, która ma na imię Ralf. I to jest bard, konkretnie trubadur. I Michał? Okej, to ja gram Amalgamem, w skrócie Algam, i to jest hybryda
Rere i wróżki, natomiast miałem czas, żeby pomyśleć nad nazwą, która jest autorską wersją, to jest Rereszyn. Niech długo żyje nam imperatorka. Musisz zacząć nosić czerwone korale Tak. następnym razem. Ralf, niech noc będzie z nami. Wspaniale. Oj, moi drodzy, ja myślę, że ta gra może potoczyć się tylko wspaniale, także żeby nie Specjalnie przedłużać... użyłem słowa noc, żeby nie było praw autorskich. Oczywiście. Ja się z tego bardzo cieszę, bo przecież znaleźliby nas, wielkich graczy, i postanowili nas zamknąć. Swoją drogę, zapraszamy Joannę Senyszyn do tego kanału i z chęcią z nią zagramy. Dokładnie, zapraszamy myślę, Joannę że to by Senyszyn. była furora. Myślę, że to by Byłoby była super. furora. Będziemy musieli się spróbować W skontaktować ogóle, w takim razie. z tego co kojarzę, tam jest opcja The Void, czyli jeszcze takie w trakcie przygotowań klasy. Pustka. I tam jest. Tak, i tam są ciekawe też jeszcze klasy, którymi mogłaby zagrać. O, w The Void mamy Wiedźmę, mamy Czarnoksiężnika, mamy... kto tam jeszcze jest? Brawler? Czyli taki w sumie archetyp mnichowy, mnisi. I jeszcze jest jedna opcja, ale nie pamiętam jaka. To ciekawe. Może jeżeli wam zdarzy się zginąć, to moglibyście spróbować któryś z tych nowych, testowanych dopiero klas. Ale... W każdym razie, jeśli jakiś algorytmiczny zbiegiem wydarzeń, zbiegiem losu pani Joasiu, pani nas ogląda, serdecznie zapraszamy. Serdecznie. Kochamy panią i chcemy mieć w naszym kanale. Zdecydowanie zapraszamy gorąco do Klątwy Lochiarzy. Nawet Nowa odpuszczę lochiarka i nam się przyda. oddam swojego Rereszyna w jej ręce. Słodko. W każdym razie, malutka powtórka. Nasi bohaterowie, Ralf i Algam, otrzymali list od swojej przyjaciółki, Marlow Pomyślny Wiatr, która jest elfią zaklinaczką, prawą ręką na dworze króla Emerisa. Marlow zaprasza was do tawerny i w tym miejscu odkrywacie, że spotyka się z wami pod przebraniem staruszki, która przepowiada los. Zabiera was na tyły tego przybytku i tam już czeka na was powóz. Powóz z niewielkim drobiazgiem w małej skrzyneczce, który jest w środku, który chce wysłać do swojej siostry po fachu. I wyruszacie na podróż do Ciemnolasu, gdzie macie odnaleźć wioskę cicho, tu głęboko w tym starożytnym lesie, jak również arkanistkę Białego Płomienia, dla której ta przesyłka jest nadana. Jak się okazuje, ta przesyłka jest wielka. To jest wielka skrzynia, w której zmieściłby się nie tylko nasz Rere, ale również nasz kotelnik. Rereszyn i nasz kotelnik razem. Więc jest wielka i wibruje magią, jest zapieczętowana magiczną energią. I kiedy wjeżdżacie do Czarnolasu, widzicie wszystkie te interesujące, piękne, hybrydowe stworzenia, kotowie wióry, liso, nietoperze, jak również napotykacie na swojej drodze pierwszą przeszkodę, przewrócony wóz, a zza niego wyłania się wielka sowowilczyca, która karmi się tutaj ze swoimi młodymi. Jak zawsze powinieneś zrobić w prawdziwym życiu, kiedy spotykasz dziką bestię, taką jak wilk albo niedźwiedź, wyciągnij kawałek surowego mięsa i podaj go temu stworzeniu. Ono wtedy na pewno się z tobą zaprzyjaźni. Nie, proszę tak nie robić, pod żadnym pozorem, natomiast nasz Algam, nasz Rere Wróżek postanowił, że to jest najlepsze podejście w tej sytuacji i prawie mogło to doprowadzić do katastrofy bądź straty jednej błoniastej łapki. Na szczęście do niczego takiego nie dochodzi, ale okazuje się, że ten przewrócony wóz był tak naprawdę przygotowaną zasadzką przez osetników, czyli osadników, którzy żyją głęboko w Ciemnolasie i zdarza im się kraść z wozów kupców i woźniców, które tędy podróżują. Dochodzi do walki, w której spisujecie się cudownie, wyrzucacie bardzo dużą ilość krytycznych rzutów, wasze akcje są tylko skuteczne, moje są beznadziejne i dzięki temu zdobywacie przewagę w bitwie. Kilka potężnych impulsów ze strony Ralfa sprawia, że wrogowie zostają odepchnięci na tyle daleko, że macie chwilę, żeby wykombinować, co zrobić dalej. I połączeniem waszych sił udaje wam się usunąć z drogi przeszkodę, pędem ruszacie przez siebie i zagłębiacie się jeszcze bardziej w Ciemnolas w kierunku wioski Cicho. W
trakcie czytacie sobie piękną powieść autora, przypomnij mi, Henryk Ralfie, Warhol. autora Henryka Warhoła. Spod jego bardzo elokwentnej ręki wyszła powieść o księżniczce pustyni Żabie, Monice. Monisia, żabia księżniczka z pustyni, tak. I w ten sposób nasz cudowny Ralf zawiązuje przyjaźń z Algamem, czytając mu przepiękną powieść o kimś w połowie z jego rodu i pochodzenia. Docieracie do Cicho, kiedy napotykacie właśnie na wielki kamień, który wyznacza jeden z kątów przestrzeni, w której znajduje się ta wioska. I jak tylko przejeżdżacie przez linię, którą wyznacza ten wielki kamień strażniczy, to docierają do was dźwięki, które odbywały się wewnątrz. Muzyka, głosy, śmiechy. I to miejsce jest zbrojone przez potężną magię. Widzicie budynek, w którym jest piękna, emocjonująca muzyka, jakby miało tu miejsce jakiś festiwal i zastanawiacie się, co zrobić dalej, jak znaleźć arkanistkę Białego Płomienia. Kiedy, jak ślepej kurze ziarno, trafia wam się niewielki dzieciak z okolicy, który biegnie w waszą stronę i woła: halo, kim jesteście? Przybyliście tutaj na festiwal pierwszego mchu? Z jak daleka przybywacie? Jak się tam żyje? Jak się nazywacie? Kim jesteście? I zadaje wam masę pytań, a jednocześnie widzicie, że przystępuje z nogi na nogę, jak już się zatrzymał koło waszego wozu i zaczyna biec bokiem, żeby dotrzymać wam kroku, jeżeli dalej się poruszacie z tym konikiem. Więc co chcielibyście, moi drodzy, zrobić w tym momencie? To jest taki 7-8-letni chłopiec. Mhm. Dobrze, to Ralf, widząc w tym okazję na to, że pozyska informacje, które są dla nas bardzo istotne dla zrealizowania zlecenia kurierskiego, powie: chodź, hej chłopczyku, skocz ze mną na wóz. O, no nie jestem pewien, bo jeszcze nie znam waszych imion, więc technicznie jesteście obcymi i chyba nie powinienem wskakiwać nigdzie z wami. No tak, to źle Jestem brzmi. Algam. Miło mi. Ja jestem... to jest Alga, mój towarzysz, dzielny towarzysz, wojownik. Ja jestem Ralf Emanuel Pistacchio. Pewnie słyszałeś o mnie, jestem bardzo znanym trubadurem, ale... O czym ja tutaj mówię? Przybywamy tej wioski z daleka, przeżyliśmy bardzo dużo przygód, stawiliśmy czoła wielu wrogom. Natomiast interesuje mnie, gdzie mieszka arkanistka Białego Płomienia. Cześć Ralfik, cześć Algi, ja nazywam się Wierci Piętek i to miejsce jest super, mogę wam pokazać wszystkie miejsca, w których są najlepsze skróty i ja często wspinam się też na drzewa i lubię zapalać latarnie, więc mogę wam pokazać, jak wspiąć się na bardzo fajne miejsce, z którego wszystko widać. A tak poza tym, to pytałem, czy przyszliście tutaj na festiwal. I zrób miejsce, kotku, bo ja mogę wskoczyć do tego wozu teraz z wami, jak już zwam wasze imienia i możemy pojechać przed siebie. A jaki festiwal to jest, chłopcze? To jest tu, festiwal skakuj. pierwszego... On się wstrapuje. Ralf I się siadał obok odsuwa, was. robi miejsce na ławce, tutaj, żeby sobie usiadł. To To jest jest- ten chłopiec. No W to jest stosunku do Ralfa? 7-8-letni chłopiec. On jest większy niż Algam, ale jest mniejszy niż ty. Okej, no tak. No, to jest festiwal pierwszego mchu, kiedy celebrujemy przybycie wiosny i jedzonko będzie, bo rosną owoce i warzywa. I są fajne zabawy, można malować kamienie, ale też jak jesteś duży, silny, możesz się siłować na pięść, kiedyś bym chciał to zrobić, ale jeszcze jestem za mały, moja mama mówi. A tak, poza tym, to były jeszcze jakieś zabawy, ale już zapomniałem jakie. A znasz tą zabawę? Polegał na tym, że zadaję pytanie, a ty na nie odpowiadasz. Chcesz Okej. zadać pytanie? No, Gdzie mieszka arkanistka Białego Płomienia? no, gdzieś tutaj w wiosce. Jak wiem, to... Muszą być konkretne odpowiedzi. Gdzie dokładnie mieszka arkanistka Białego Płomienia? No, nie wiem gdzie, ale myślę, że Lausa by wiedziała. O, to już Lausa coś. zna wszystkich. Kim jest Lausa? Lausa? No, ona jest taką lokalną siłaczką. Ona na pewno będzie brała udział w siłowaniu się na rękę. I ona lubi się zajmować różnymi sprawami. Naprawia na przykład wozy, jak się zepsują, albo jak komuś dachówka odleci z dachu, więc ona jest taką miejscową złotorączką.
A może byś nas podprowadził? Gdzie mamy jechać? Do jakiejś najbliższej tawerny. No, tu jest tylko jedna tawerna, więc na pewno ją znajdziecie i ona jest zaraz przed nami i on wam pokazuje palcem. To jest tawerna czy on pod się nam kończyną. przedstawił? Czy nam się przedstawił? Aha. Powiedział jak ma na imię? No, Wierci Piętek się nazywa, mówiłem wam. I jak tak to było siedzi twoje obok was, prawdziwe imię. to cały Jakże czas mu chodzą dostojne. stopy. I widzicie, że tak cały czas się rusza. I cały czas się ogląda i to na Ralfa, i to na Algama. I w A którymś Wierci momencie Piętku, mówi, a ty potrafisz latać? Bo masz takie skrzydełka, jak w sumie jak arkanistka. No, potrafię, no. Umiem. A wziąłbyś mnie na przelot? Myślę, że byłoby trochę ciężko, bo jestem No mniejszy okej, nie ma niż ty. sprawy. To prawda. No nic, spróbowałem, może Ale- następnym razem. Właściwie to ja już przelecieć, bo mam trochę latarni do zapalania. A, Pa! czekaj. I Wierci on Piętek, zeskakuje czy z Lausa tego będzie w gospodzie? i- Jeszcze biegnie przy tym wozie. No, o co chodzi? O co jeszcze mogę? Co Czy jeszcze? Lausa będzie w gospodzie pod Koiczyną? Lausa tam często pomaga, więc pewnie ją tam znajdziecie, a jak nie, to lubi sobie wypić. I on się odwraca i biegnie. Widzicie, jak biegnie Pa! do najbliższego drzewa i zaczyna się po nim wspinać. Widzicie, jak wskakuje na gałąź i się wspina coraz wyżej. I widzicie latarnie, które wiszą gdzieś tam 5 metrów nad ziemią. Ale on dzielnie się wspina, nie zwracając uwagi na niebezpieczeństwo. Nie wiem jak ty, ale ja bardzo lubię, kiedy los rzuca nam w ręce informacje, bądź punkt informacyjny. W takim razie może udajmy się do gospody. Słusznie. Okej, więc podjeżdżacie pod gospodę waszym powozikiem i zostawiacie wóz jakoś w okolicy. Powiedzmy, że tam jest taka mała stajenka, gdzie moglibyście oddać tego tarpanika, żeby chłopiec stajenny zaczął się nim zajmować, go uwolnić z uprzęży. Możecie odstawić i swój wóz na boku. Mhm. A Ralf tylko podejdzie do tego chłopca stajennego i zapyta się, czy byłbyś tak uprzejmy i miał ten wóz szczególnie na oku, kiedy nas tutaj nie ma? I wyciąga złotą monetę, powiedzmy. Widzisz takiego 16-latka z ulizanymi włosami na bok. No, mogę mieć na uwadze ten wóz. Widzisz, że wyciąga Jeżeli ten rękę wóz przed siebie. będzie bezpieczny, dostaniesz drugą. Pewnie, może być i bezpieczny i mogę mieć na niego oko. Otóż Mogę to. go nawet wypolerować za trzecią. Tego nie trzeba. Okej. Okej. W takim razie Ralf udaje się do gospody i... Czyli dajesz mu tę monetę, tak? Tak, daj mu tę monetę. Bo on stoi z ręką wyciągniętą i czeka. A, no tak, tego nie powiedziałem, to myślę samo przez się. Daję mu tę monetę i mówię, no, On ją daje, jeżeli wóz będzie wyjdzie. bezpieczny, Okej, jest dobra. dostaniesz drugą. W każdym razie, Chowaj tędy ją do gospody? kieszeni. No, stoisz tu zaraz przed gospodą. Za to nie kasuję. I widzisz Dobrze, w faktycznie porządku. szyld z koniczyną zaraz nad Generalnie drzwiami, które są widzisz, nieopodal. że Neon, tak? drzwi się otwierają, Algam już nie czeka Tak. na to, bo już wcześniej się dowiedzieliśmy, że to jest gospoda, więc otwiera drzwi. Tak. No idziesz. Ralf woła za siebie. Tędy, panie Kum. Okej. Tam już jesteś, dobrze. Wchodzicie do tawerny pod kończyną i to jest widok godny podziwu. W takiej wiosce jak Cicho. Widzicie 6 łukowych pięter, które wspinają się wokół pnia starożytnego drzewa i wydaje się to być sercem społeczności. Wypełnione muzyką, dobroduszną rozmową i widzicie, że zaraz przy barze jest sznurek rozciągnięty przy drzwiach i z niego zwisają buty. I widzisz, że z niektórych butów wystają niewielkie drobiazgi. Widzicie jakieś orzechy, widzicie jakąś błyskotkę i w waszym kierunku zmierza faun o kasztanowej sierści na kozich nogach. Jego kopyta postukują rytmicznie o drewnianą podłogę. Widzicie, że ma krótkie, zakrzywione rogi wystające spod kędzierzawych, ciemnych włosów, a jego broda jest starannie zapleciona w kilka cienkich warkoczy ozdobionych małymi drewnianymi królikami. Nosi lnianą koszulę, która jest rozpięta na jego piersi z podwiniętymi rękawami i ma skórzany fartuch, który jest poplamiony trunkami różnego rodzaju. Witajcie w Koniczynie, pierwsza wizyta, co?
Jak tradycja nakazuje, buciki na linę. Nie martwcie się, wrócą do was w lepszym stanie niż je zostawiliście. Moja córka Iskierka zajmuje się nimi osobiście. Ma talent do znajdowania dokładnie takiego drobiazgu, który każdy potrzebuje, choć jeszcze o tym nie wie. Nie ma problemu. Jeżeli tradycja nakazuje, prawda? Al? No, to tak. Także Ralf ściąga swoje buciki, Tylko długie buciki. Jest roluje je pewien tam. problem. I Algam podnosi stopę błoniastą do góry. Nie mam butów. No cóż, to nie szkodzi. Jak nie ma się butów, to nie ma najmniejszego problemu. Natomiast poproszę ciebie, jak się nazywasz, mój drogi? Ja nazywam się Ralf. Ja jestem trubadurem. O, Ralf, twoje imię bardzo pasuje do twojej aparycji, muszę powiedzieć. I bardzo się dziękuję. cieszę, że jesteś trubadurem. Przydałby się nam ktoś, kto by mógł jeszcze dodać kilka nut do tego miejsca. No, mnie nie wypada prosić. Ja mogę zwyczajnie dać to od siebie. O, cudownie. Ralf klepie cię Ralf ciebie, ten faun, klepie po ramieniu i pokazuje... Tutaj jest lina dla twoich butów i widzisz linek, na której wiszą buciki od ciężkich, orczych buciorów po delikatne elfie pantofelki. I między Także, nimi właśnie dostrzegasz niewielką dziewczynkę faun, która z woreczkiem pełnych błyskotek, orzechów, jakichś kamyczków przeskakuje i wkłada coś do środka. Podskakuje lekko i wsadza coś do środka, kiedy nikt nie patrzy. I on cię popycha w Ralf- tamtą stronę. Ralf, korzystając z sytuacji, że ściągnął swoje obuwie, to zawiesza je na tym sznureczku i jednocześnie przysiada sobie i zaczyna sobie lizać łapki. Okej, moi drodzy, co podać? Pierwszy kufel miodowego dla nowych gości jest za pół ceny, następny niestety w pełnej cenie, ale wiadomo, biznes musi się kręcić. A jeśli szukacie czegoś mocniejszego, to mamy bimber z kory czarnolasu. Muszę wam powiedzieć, że ostrzegam was. W ten sposób powiem. Niektórzy twierdzą, że po nim widzą wspomnienia drzew. No to brzmi więc Macie romantycznie. koktajl bagienna woda? Koktajl bagienna woda. Nie w tych okolicach. Jakbyś mi powiedział, z czego się składa, mój drogi. Jak się ty nazywasz? Rereszymie? Algam. Algam, z czego składa się taki koktajl? Ja jestem w stanie wyczarować dla ciebie cuda. To będzie improwizacja, bo nie wnikałem, zawsze mi się podobała nazwa. Ale wydaje mi się, że byłoby tam takie rozgazowane piwo. Woda prosto ze stawu. Coś mocniejszego i nuta wina. O, woda prosto ze stawu? No w takim razie będę musiał cię prosić o przysługę i nikomu nie mów, że dla ciebie to przygotowałem. Iskiereczko, bądź taką kochaną dziewczynką, potrzebujemy wody ze stawu dla naszego gościa. Ja spróbuję przygotować to cudo i zobaczymy, co z niego wyjdzie. A dla ciebie co, mrał? Ralf kończy lizać łapkę, wyprostowuje ją, tak naciąga. Jak to dobrze rozprostować nogi po wędrówce. Ja bym się napił czegoś, może bardziej wykwintnego, może jakieś wino. Wino. Mamy najlepszego rodzaju wina, które hodujemy w naszych specjalnych uprawach i polach. Chciałbyś spróbować czarnolaskiego wina? Oj, zdecydowanie. Czy te lokalne pola, na których hodujecie wino, uprawiacie wino, czy one również są magicznie, że tak powiem, ubogacone, tak jak ta aura, która chroni wioskę? A swoją drogą, bardzo interesuje mnie osoba, która włada taką magią. O, tu trafiłeś we wspaniałe miejsce, bo to oczywiście będę ja. Jakby nie patrzeć, jestem najznamienitszą osobą w tym miejscu, która posiada masę talentów magicznych. To ty stworzyłeś te runy, które chronią wioskę? Nie, ale A to kto? fajnie
fajnie się poczuć i powiedzieć, że to ja. To by była nasza arkanistka Białego Płomienia. W każdym razie pozwól, że przygotuję twoje wino. I jeżeli chodzi o pola, to jak najbardziej. Magia płynie w tej krainie, jest w ziemi, jest w powietrzu, jest w wodzie, a tym samym jest w nas, więc jesteśmy wyjątkowo fascynującą społecznością. Tak, zdecydowanie magia jest również w kosmosie, a ja samemu kanalizuję tę magię w mojej muzyce. Tak się składa, widzisz, że przybyłem do tej wioski, ponieważ został mi zlecony występ urodzinowy dla arkanistki Białego Płomienia i jeśli byłbyś mi tak uprzejmy powiedzieć, gdzie ona dokładnie rezyduje, byłbyś pomógł mi w realizacji mojego zlecenia i wspomógł mały biznes. O, ale jeżeli przybyłeś, żeby śpiewać na jej urodzinach, to spóźniłeś się o pół roku, ale jeżeli zostaniesz z nami na następne pół roku, to moja matematyka mówi mi, że masz szansę załapać się na jej kolejne urodziny, jeżeli tylko dożyje. I znowu zaczyna się rubacznie śmiać i klepie cię po ramieniu. A to może były imieniny? W każdym razie, tak. A to nie chodziło o jakąś uroczystość? Niekoniecznie urodziny. Zapomniałeś? Mamy uroczystość, właśnie teraz obchodzimy celebrację pierwszego mchu i przyda się nam każdy utalentowany głos, jeżeli wiesz, co mam na myśli, panie Ralfie. Jak najbardziej. W każdym razie to właśnie arkanistka Białego Płomienia zleciła mi przybycie do tej wioski, żeby uczcić święta. Myślałem, że to były urodziny. Pomyślałem, że dla kogoś innego by zapraszała taki talent, ale jednak okazuje się to dla wioski. Gdzie ona rezyduje? Arkanistka. Dobre pytanie. Szczerze mówiąc, z jakiegoś powodu takie detale często uciekają naszej pamięci. Niech pomyślę. Powinieneś wyruszyć w kierunku pól, więc powinieneś pójść na południe. Ale jeżeli chciałbyś wiedzieć, które miejsce dokładnie, to jest tutaj jedna osoba, której mógłbyś się zapytać. Lausa Krzepka bardzo często zanosi pakunki dla arkanistki, więc ona będzie w stanie ci wskazać drogę od tak. Stryka na palcach. Gdzie możemy się rozmówić z Lausą? Widzisz, że on rzuca okiem po tej sali. Tu jest 6 pięter, więc mam wrażenie, że Lausa musi w takim razie obracać beczkami gdzieś u góry, bo tu na dole jej nie widzę. A tak poza tym, to nazywam się Tymoteusz Koziorożec. Dziękuję, że nikt nie zapytał. Tutaj są wasze drinki. I on się odwraca i idzie do baru. Tymoteuszu, jeśli mogę powiedzieć, nie spodziewałem się, że tak małej miejscowości będzie osoba tak wielką osobowością prowadziła także niezwykły biznes. Wielka osobowość to jest klucz do sukcesu, a przynajmniej 50 jego procent. Reszta to jest dość duży spadek, który dostałem po rodzicach, który pozwolił mi otworzyć to miejsce. No, żeby inaczej. Dobrze, w takim razie dziękujemy serdecznie za pomoc. No, dostaliście swoje Może. drinki? Co chcielibyście zrobić dalej? Myślę, że dedukcja moja wnioskuje, że to może być ta orczyca, której buty tu wiszą. Co myślisz, Ralf? Ralf patrzy, widzi, że są wielkie te buty. To pasuje do siłaczki i kogoś, kto nosi ciężkie rzeczy. Chyba dałoby się z nim rozmówić. To w takim razie... Nie, żebym was zupełnie podsłuchiwał, bo rzadko mamy gości i zawsze wiadomo, dobrze usłyszeć jakąś ploteczkę albo dwie, ale Lausa to jest krasnoludka. Nie obrażajcie jej, mówiąc o niej orczyca, bo jednak są małe spięcia na linii w tej okolicy. O, cóż za faux pas. Lepiej wiedzieć zawczasu. Dokładnie, Rereszyn. Lepiej wiedzieć, zanim kogoś obrazisz. Zwłaszcza, że ściany mają uszy w tym przybytku. To ja się może przejdę niezobowiązująco po tym przybytku, więc Ralf bierze trunek i powolutku przechadza się, stąpając cichutko i gładko swoimi kocimi To ja łapkami. zostanę w swoim miejscu przy barze i spróbuję tego bagiennej wody.
Widzisz, że wygląda tak, jakbyś się spodziewał, że będzie wyglądać. Troszkę tak, jak mieszasz za dużo farb i wychodzi ci brązowy, więc jest podobny wygląd. Zapach może troszkę przyjemniejszy. Co prawda czuć nieco wody stawowej w tym mieszance alkoholu. Powiedz mi, jaki zapach czujesz, że przenika powietrze tutaj na parterze tego przybytku w Koniczynie, pod Koniczyną? Jaki zapach? Myślę, że takiego palonego drewna plus jakby jakaś potrawa była gotowana. Coś, może coś takiego ciepłego, ciepła jakaś zupa, jakaś taka warzywna. Myślę, że czujesz wiercący zapach właśnie świeżo opalonego drewna i gulaszu, który jest gotowany w wielkim kotle. I jesteś w stanie zajrzeć z okolicy baru właśnie na przestrzał do kuchni i widzisz, że stoi tam Firbolg, który porusza wielką łyżką w wielkim kotle i dodaje różnego rodzaju składniki. W międzyczasie, Ralf, ty zaczynasz się przechadzać i tutaj na dole nie widzisz żadnej krasnoludzicy, natomiast widzisz, że schody spiralą prowadzą do góry. Właśnie tak jak zakrzywia się cała ta tawerna pod Koniczyną. Więc możesz zacząć się wspinać do góry, jeżeli chcesz, ze swoim napitkiem, który jest bardzo... Tak będę chciał zrobić. Tak po prostu wtapiam się w tłum, rozglądam się po tym przybytku. Też troszkę może nasłuchuję jakichś tam rozmów, chcę wyczuć vibe, czy jest tylko festiwalowy, czy może coś innego interesującego się dowiem, co się dzieje w wiosce. No i wypatruję krasnoludzicy, która mogłaby być Lawson. Okej, słyszysz po prostu ludzi, którzy rozmawiają o tym, że malowali kamienie, że przybyła uczona elfka Miodosława Błyszcząca, która pokazuje, jak pięknie malować kamienie różnymi wzorami. Ktoś mówi, że ja napisałam na moim, niech mech rośnie gęsty, dobrze mieć błogosławieństwo na przyszły rok. I ta rozmowa gdzieś tam ci znika z ucha. Słyszysz takiego większego, rosłego orka, który mówi: no ja niestety przegrałem z tym niziołkiem, jeżeli chodzi o siłowanie się na ramię. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Chyba wypiłem wczoraj za dużo i za późno dzisiaj wstałem. To jest moja przypadłość ostatnimi czasy. Ta rozmowa też gdzieś tam zanika w tle. Słyszysz jeszcze jakąś młodszą dziewczynę, która rozmawia z drugą. A w ogóle słyszałaś? Tak. No właśnie, słyszałaś, czy przypadkiem na tym straganie można dostać różnego rodzaju specjały? Tak, super. No, powinniśmy tam razem pójść. Tak, powinniśmy tam razem pójść. Ta rozmowa też gdzieś ci tam znika. Aż docierasz na wyższe piętro. Co za prozaiczne tematy. I jak wchodzisz na to piętro, to jaki wyjątkowy zwyczaj wydają się mieć miejscowi, w którym uczestniczą? Wyjątkowy zwyczaj, tak? W którym uczestniczą. Znaczy, no wiemy, że jest ten festiwal mchu, pierwszego mchu, jeśli dobrze rozumiem. Tak. Widzieliśmy, że zostawiają swoje buty. Mówisz o jakimś konkretnym zwyczaju, w którym uczestniczą. Jakimkolwiek zwyczaju, który ta społeczność wydaje się celebrować, będąc tutaj na drugim piętrze tej tawerny. Jakikolwiek ci przychodzi do głowy. Aha. No, ja powiem tak, że zauważyłem, że oni lubią chodzić bez butów, jeżeli jest to możliwe. I że to może być jakiś związek z ziemią, że oni chcą bardziej być związani z miejscem, a skoro ta tawerna jest zbudowana na pniu, może ona jest jakimś takim naturalnym, czy dookoła tego pnia, jest jakimś naturalnym przedłużeniem tego drzewa i zarazem tej ziemi, bo drzewo rośnie w ziemi, więc może oni w ten sposób pokazują swoją więź z tą ziemią, że chodzą boso potem i jakoś się wiążą z tym. Kiedy wchodzisz do tego pomieszczenia, to pod swoimi stopami nagle zamiast desek zaczynasz czuć ziemię. I widzisz, że to piętro jest wyłożone ziemią, który porasta kępką mchu, który ma lekko szmaragdowy odcień, trochę przechodzący w taką morską zieleń. Jest sporo osób, które właśnie chodzą po tym mchu i widzisz, że się delektują tym momentem. Widzisz też kilka innych osób, które się po prostu kładą na nim i leżą z zamkniętymi oczyma. I kontrastuje to bardzo z tym, co się dzieje na dole, gdzieś powyżej, gdzie słychać muzykę. I co robisz dalej, Ralf? Co zrobię? To widząc osoby, które delektują się tam bliskością z ziemią, postanawiam
skosztować tego, co oni robią i też zarazem pokazać, że no, jestem otwarty na zwyczaje. Więc Ralf położy swój trunek obok siebie i samemu się wyłoży na tym mchu i będzie chłonął kontakt z tym podłożem. Czy czuje coś wyjątkowego? Czujesz bardzo przyjemne mrowienie wzdłuż swojego kręgosłupa i zaczynasz się mościć i przymykają ci się odruchowo oczy. Zaczynasz mruczeć, ogon ci zaczyna chodzić trochę na prawo, na lewo. Tak. Wyciągasz się, czujesz, że coś I ci obracam strzela się. lekko. I obracam się na bok, podpieram się łapką i do pierwszej lepszej osoby, która leży koło mnie, powiem: niewiarygodne. Ta ziemia przenosi wibracje z otaczającej nas natury. Ta ziemia jest magiczna. A obok siebie widzisz takiego starszego galapę, czyli humanoidalnego żółwia, który leży oparty o swoją skorupę, trzyma w ręce fajkę, pyka z tej fajki. Sama prawda, mój drogi przyjacielu. Przybyłeś w najlepsze miejsce, w którym można troszkę odpocząć. I znowu upuszcza trochę dymu z tej Ralf fajki. patrzy na te odpływające obłoczki dymu z jego fajki i automatycznie przenosi się w czasie w miejsce, w którym bywał w gospodzie pod Szprotką, w Ostrygowicach, miejscowości, której zabawił dosyć długo, i przypomina sobie te chwile, kiedy spędzał je ze swoim mentorem, też również galapą, tylko nazywał się Jan Wędrowiec, który opowiadał mu masę opowieści o świecie dalekim, uczył różnych pieśni i był jego idolem gawędziarzem. Więc tak patrzy na tego galapę, przysłuchuje się mu, patrzy na ten dym i czuje się bardzo komfortowo, przyjemnie. Naprawdę niezwykłe miejsce. To miejsce musi być pielęgnowane przez jakiegoś potężnego arkanistę. O, Bądź to kogoś prawda. innego. Nasza arkanistka jest najlepsza na świecie. A wiesz, gdzie ona mieszka? Musisz przejść przez pola młodzieńcze. Pokazałbym ci, ale obawiam się, że trochę mi twarz chwyciło od tego zioła i muszę tu poleżeć jakiś czas. A, w porządku. W porządku. Odpoczywaj sobie, korzystaj z tej pięknej chwili. Ale znajdziesz lausę na wyższym piętrze, ona ci Dobrze. pokaże drogę. Już słyszałem, Nawet Lausie. jak miała troszkę zioła, to ona potrafi to wytrzymać, nie tak jak ja. Oko mi chwyciło właśnie. Ralf zakrztusza się tym dymem. W tym momencie uświadomił sobie, jak bardzo jest to ostry zapach. Mhm. W każdym razie wstaje z tego mchu, otrzepuje go ze swojego kaftaniku i drepta dalej, trzymając trunek w ręku na kolejne piętro, tam gdzie może znaleźć lausę. Okej. Algan, ty próbujesz dołączyć do swojego towarzysza, albo martwisz się, bo już długo go nie widziałeś, zniknął ci na jakiś czas. Czy delektujesz się dalej trunkiem? Co u ciebie? Nie, ja bym został przy tym barze i Myślę, że jest blisko perfekcji ten koktajl. Jakbym mógł jeszcze o dokładkę poprosić. A O, naprawdę? Blisko perfekcji? A to jest moje drugie imię, bo pierwszym jest perfekcja. Jakby samemu zgaru. Jak najbardziej możemy mieć troszkę więcej. Wydaje mi się, że Iskierka miała na uwadze również i moje potrzeby i mamy więcej wody. fantastycznie. A co w tym garze gotujecie? A w tym garze mamy gulasik. Gulasik z najlepszymi, najlepszymi lokalnymi warzywami, czyli wszystko z mchem. Mamy naszą marchewkę z mchem, mamy nasze buraczki z mchem, które tam lubimy również dodać, ziemniaczki. Czasami zdarzają się również mięsne potrawy, ale nie dzisiaj, ponieważ respektujemy większość naszych gości, którzy orzekli, że woleliby z warzywami. Cóż można poradzić? Ja również uważam, że warzywa są lepsze i zdrowsze dla ciebie niż próba zjedzenia jakiegoś zwierzątka. Zresztą byłoby mi przykro. No, ewentualnie jakaś soczysta komarnica.
każdym to ty razie. u nas pod dostatkiem znajdziesz, a ja się nawet na ciebie nie obrażę, jakbyś pomógł nam ograniczyć nieco populację, bo tną jak straszne bydlęcie. I w tym momencie akurat przelatuje koło niego jedna i Algam tylko robi... To się nazywa oko i refleks. Chciałbym być taki jak ty, szczerze mówiąc. Albo może jednak nie. W każdym razie następny drink jest na nasz bar. Nie musisz za niego w ogóle płacić, tylko nie mów koniecznie swojemu kociemu towarzyszowi, bo czuję, że wróci po więcej wina do mnie, jak myślisz? Na pewno. On non-stop by sączył to wino. Nie obraziłbym się, lubię kolorowe osobowości, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I on podaje ci kolejny drink i wracamy do Ralfa, który wchodzi na piętro. Widzisz, że tutaj wygląda znowu podobnie do niższego, do parteru i jest piedestał, na którym stoi dwóch grajków, którzy grają, jeden na flecie, drugi na bębenku i zarazem widzisz starszą krasnoludzką kobietę, a przynajmniej tak sądzisz z jej krępej budowy, niskiego wzrostu, która właśnie skończyła przetaczać beczkę, ustawia coś jeszcze w kącie i po prostu wygląda, jakby była zajęta. Póki co jeszcze jej nie widzisz. Jakby z przodu, tak? Tylko widzisz ją z tyłu. Ona jest tam zajęta w kącie pomieszczenia. Ktoś jeszcze w tym pomieszczeniu? No, są ci grajkowie, jest kilka osób, które słucha muzyki, ale to jest jedyna krasnoludzica, która ci rzuca w oczy na tym piętrze. Dobrze. Co ja będę chciał zrobić, to podejdę do tych grajków Okej. i rozmówię się może z jednym z nich i powiem, że ja mogę wykonać następny numer. Zostanę poproszony. Okej. Możemy grać razem, albo chcesz strzelić solówkę? W takim razie możemy grać razem. Dołączę do nich, wyciągam swoją lutnię. No to zacznij, a my spróbujemy dołączyć w jakiś sposób. Możemy poimprowizować razem. Tak. Więc zaczyna... tak, jego lutnia jest wykonana z kosztownego drewna, z drewna cisowego, ciemną barwę, polakierowaną, jest piękna. 6 chórów, czyli zestawów strun, par strun, wydobywam z nich cudowny dźwięk. Rozeta również jest bardzo misterna, więc jest to bardzo imponujący instrument i pokazuje muzykom, że muszę pochodzić z takiego lepiej wiodącego finansowo grona muzyków. No dobrze, w porządku, w takim razie pokażę wam może kilka numerów. No i zaczynam trącać te struny i wydobywa się z nich czarująca muzyka, olśniewająca. I ci, którzy by jej słuchali, na moment przestaną robić to, co robili, ponieważ słodycz brzmienia tej lutni jest niebywała. Jest melancholijna, uspokaja i przypomina o tym, skąd każdy pochodzi. Przypomina o tych wszystkich chwilach niepewności w życiu, kiedy człowiek może czuł się, czy ktokolwiek czuł się słaby, kruchy, ale jednak ostatecznie postanawiał, żeby iść dalej i kontynuować swoją życiową wędrówkę i walczyć z tym wszystkim, co los rzuca przeciwko nim. Więc ta muzyka wzrusza, porywa i w pewnym sensie daje nadzieję. I kończę dosyć taką dynamiczną solówką i kłaniam się po występie. Okay. Czyli grajkowie dołączyli do ciebie i próbowali cię akompaniować całkiem dobrze. Na sam koniec dostajesz oklaski, wiwaty. Słyszysz, że ktoś mówi więcej, więcej, bis, bis. Natomiast za sobą też słyszysz no, niechże mnie szlak trafi na brodę mojej matki. To dopiero był występ. I jak się odwracasz, to widzisz krasnoludzicę, która stoi podparta pod jeden bok ramieniem o swoje boczki, o swoje wałeczki miłości, a drugą ręką trzyma taką wielką beczkę w ręce i zupełnie nie wydaje się przejmować tym, że trzyma taki wielki ciężar. Ralf rzuca na nią spojrzenie, obraca się tak teatralnie. Doprawdy, nie dojrze, że muskularna,
potężna, chwalona przez całą wioskę za swoją tężyznę, a jeszcze ma słuch. Co za unikat. Spokojnie, Czyż mam do spokojnie, czynienia? młodziku, nie jesteś w stanie wziąć takiej jak Jan w obroty, bo jeszcze się złapiesz za dyszkę, spokojnie. Czy mam do czynienia z Lausą? Tą niezwykłą niewiastą, o której wszyscy mówią? Ta, to ja, Lauza Krzepka, o co chodzi? Ach, Lauza. O, cóż za wspaniałe spotkanie. Chciałem I ciebie widzisz zapytać. starszą kobietę właśnie z gęstą brodą, zupełnie siwą, ma jeszcze trochę rudych włosów we włosach i ubrana jest taki porządny kaftan rzemieślniczy, jest taki pracowniczy, skórzany i widać, że ona tutaj jest taką złotą rączką i właśnie widziałeś, że naprawiała coś przy beczkach i teraz bierze tą jedną wielką beczkę. Wydaje ci się, że jest dość pełna, bo słyszysz hulpotanie ze środka, ona stoi jak gdyby nigdy nic i rozmawia z tobą. Co mówiłeś, młodziku? Chwileczkę, chwileczkę. Co to jest za cudo u twojego pasa? Pokazuj mi, wyciągaj. Do I mojego widzisz, że pasa? ona patrzy na twój rapier. A, no tak. Ten skarb. Tak. Tobie. Taki sobie Kto sztylet. wykonał to caceńko? Obróć nim świetle. Dobrze widzisz, że ja jestem zajęta, trzymam tutaj ciężar. Nie bądź niemiły dla starszej kobiety. Tak. Wyciąga ten rapier, pokazuje, światło z płomieni świec odbija się w tym ostrzu i faktycznie jest ono misternie zdobione na całej długości. Jest ostre, ale ma właśnie bardzo ciekawy wzór, który jest wygrawerowany na jego powierzchni. Kwiecisty. Miastowe widzę. Kwiasty. Miastowy. Powiedziałbym bardziej bywalec. Bywalec różnych miejsc. W żadnym miejscu nie zagrzewam za dużo czasu. Ostrze I tak miastowe, nie ty. Przecież to jest to cudna rzecz, wspaniałe. Wygląda jak ręka Bertranda. Mylę się? Nie. Jak ci mogę niebywałe. pomóc, kochanieńki? Nie dość, że ma słuch, że masz ten żyznę, to jeszcze ma wzrok. Jest w stanie wypatrzyć taki detal. W każdym razie... Ja mam wszystko, niestety nie dla ciebie. Tak się składa, że ja i mój towarzysz, który jest na dole przy barze, przywędrowaliśmy do tego miasteczka, ponieważ arkanistka Białego Płomienia zleciła nam przyjazd, żeby wystąpić kilka razy i uświetnić lokalne celebracje. Arkanistka, wystąpić. Tak. Natomiast chciała, żebyśmy się z nią spotkali i rozmówili przed festiwalem. Czy byłabyś tak uprzejma i wskazała nam drogę do niej? Nie, ona jest dość zajęta. Ale jeżeli podróżowaliście z tak daleka, to jestem pewna, że będzie bardziej niż chętna, żeby was ugościć. Bez niej, muszę ci powiedzieć. Chodź, musimy zejść w dół, bo tutaj przecież nie trafisz do arkanistki w tawernie. Ale kto by pomyślał? Tak cię klepie w plecy, że potykasz się w kierunku schodów. No, łap tam równowagę, zanim spadniesz. Ale Bez niej bylibyśmy zgubieni. Słyszysz nad sobą, jak ona wstąpa za tobą tak dziarsko i żwawo, że musisz podbiec szybciej do przodu, żeby na ciebie nie weszła. Tak, ale bylibyśmy bardzo wdzięczni, jeżeli mogliśmy się rozmówić z nią osobiście. Nie zajmie nam to dużo czasu. Oczywiście, już wam pokazuję, gdzie trafić. Zawołaj tego swojego towarzysza. Widzisz, arkanistka jest bardzo ważna dla nas, więc bądź pełen respektu dla niej. Ona podtrzymuje potężną osłonę na tym miejscu, aby żadne niebezpieczeństwo Czarnolasu nie dostało się do wioski. Właśnie, Jej chciałbym mieć dom takie coś... znajduje się na południu. Słucham, coś mówisz do mnie. Nie, chciałem powiedzieć, że chciałbym mieć podobne akustyczne systemy u siebie w sypialni. Widziałem, że odcina hałas od wioski. Wioska jest bardzo dobrze ukryta. Oczywiście. Cicho. I ona stoi na parterze, rozgląda się. No to gdzie jest ten twój towarzysz? Al! Czy widzę Elgama? Al! Jak wołasz, to z piersi. Al! Czy jest tu Al? Algam. Algam to jest pełne imię. Algam! O! Ja! Nie słyszysz, jak wołam? Przygłuchy jesteś. Mnie słychać na drugim końcu miasta. O! Brawo, Larw! I znalazłeś naszą Miło mi poznać, krasnoludzicę. jestem Lausa. A teraz wystąpcie ze mną przed drzwi, pokażę wam, jak trafić do arkanistki. Dziękujemy za pomoc.
I podążacie za nią, ona staje Tak. w drzwiach, uchyla te drzwi do karczmy i pokazuje palcem na przestrzał. Jej dom jest na południu, w prostej linii jak krasnolud splunął. Puh! I spluwa na wprost i hen przez pola oprawne. Wisi na jednym z daleko? tych starych drzew czarnolasu, nie da się go przegapić. No, 15 minut. No, Czyli jej dom jest na drzewie. Tak, wisi z drzewa jak dojrzały owoc. W porządku. Czy powinniśmy znać jakieś magiczne słowo, hasło, żebyśmy... Widzę, że masz tutaj rereszyna, więc będziecie mieli żadnego problemu, nie będziecie mieli, żeby się skontaktować. Ona się tak klepie lekko po głowie wolną ręką, później patrzy na swoją rękę pokrytą tym śluzem, wyciera ją o Nie kaftan. radzę. Miło Można mi się było was polepić. poznać i wasze wydzieliny. W każdym razie miłego zabawu na naszym festiwalu. Ja jestem zajęta, widzicie, muszę zabrać tą beczkę. I odwraca się i wraca do środka. Cały czas z nią stała przy was. Widzisz, Al? Wydaje mi się, że wszystko o wiele łatwiej poszło, niż myśleliśmy. To co? no ja też się Lądujemy? dobrze bawiłem. To co? Okej. Na wóz. I jedziemy. No jeżeli to jest 15 minut przez... no tak. Ładunek. No. Dobrze. Pamiętaj, kim A już jesteś. miałem Jakiej nadzieję, że pracy. powiecie, że nie zbierzecie ze sobą wozu. Widziałem przez moment w twoich oczach to coś, tak. Wyczułem. Przepraszam, szczęście- Algan, co mówiłeś? Nie, mówię, że żebyśmy się zbierali i chciałem powiedzieć, że tym razem amnezja nie działała i Algam pamiętał o tym, co musi dostarczyć. Wspaniale. W takim razie przygotujecie się do wyjścia. Tymoteusz macha wam na do widzenia i ty, Ralf, znajdujesz w swoich butach. W środku próbujesz włożyć łapkę, czujesz, że ci coś ugodziło i sięgasz do środka i wyciągasz taką długą deseczkę. I uświadamiasz sobie, że to jest pilniczek do twoich paznokci. Co za wyjątkowo szczodrzy mieszkańcy tutaj bywają w tej Daj na wiosce. chwilę. I Algam bierze do swojej lepkiej dłoni ten pilniczek i widzisz, jak skupia na nim swoją energię i zaczyna w tym drewnie grawerować twoje inicjały, żeby było dedykowane. Czyli R Czyli- i co dalej? Myślę, myślę, że... R-E-P. Rep. Tak, A tak, rep. rep. Ralph Emanuel Pistachio. I Okej, czy jesteś repem? Okej. O. Teraz jest spersonalizowane. Algam, muszę powiedzieć, że wzruszyłeś mnie. Takie małe gesty, one nadają życiu. generalnie jak wymiaru. odbierasz to od niego, to pamiętaj, że ścieka po tym taki śluz, więc dostajecie na futerko. Więc łapię ten pilniczek. Niebywałe. Cóż za... I próbuję sobie przełożyć drugie ręki i... pilniczek się przykleił do tej łapki, tak? Tak źle nie jest chyba. Piękny prezent, dziękuję ci bardzo. I Okej. dyskretnie wycieram rękę w kaftanik. Może ruszajmy? Więc w drugim bucie również znajdujesz upominek i to jest sakiewka, która jest wypełniona ziarnami i orzechami. A czego to są Muszę ziarna? No, jak wyciągasz to, jako druid, zauważasz, że to są ziarna różnego rodzaju ziół i również różnego rodzaju kwiatów. Mhm. No więc weźmie jedno nasionko, myślę, że kwiatu. Pomyślmy. Może uda się udekorować nieco wóz. I z tego nasionka rozkwitnie piękny kwiat. Myślę, że jakiś z czerwonymi płatkami. Może coś w stylu nawet takiej dużej, kolczastej róży. Coś. Rozkwita nie do końca róża, rozkwita taki przepiękny kwiat o delikatnych płatkach. Niemalże jak jakaś woalka. Krwiście czerwona, szkarłatnie czerwona. I przez moment masz znowu to wrażenie takiego déjà vu. Jakbyś
widział taki kwiat gdzieś wcześniej, a jednocześnie wiesz, że to jest pierwszy raz, kiedy trzymasz go w swoich dłoniach. Mhm. I on pięknie dekoruje ten wóz i zbieracie się razem i ruszacie w dalszą drogę i przechodzicie obok domków tej wioski, następnie przez te pola uprawne cicho i widzicie różnorodne uprawy, na których owocach i warzywach zaczęła wyrastać cieniutka warstwa świecącego na niebiesko mchu. I to światło pulsuje łagodnie jak bicie serca, gdy je mijacie. Wśród kwitnących gajów dalej zauważacie, że drzewa czarnolasu w tym obszarze po mniej więcej 10 minutach mają setki unikalnych twarzy wyrzeźbionych ze wszystkich stron z oczami patrzącymi w każdym kierunku, jak mądrzy przodkowie albo czujni strażnicy. Z jednego z drzew, wyższego od reszty, zwisa coś na kształt przejrzałego owocu i uświadamiacie sobie, że to jest chatka arkanistki. I wisi wysoko, na splocie pnączy grubych jak przedramię olbrzyma, które obwiązane są wokół masywnej gałęzi. I dla przeciwwagi te pnącza są przywiązane do głazu wielkości chatki, czyli równie duży, prawie jak rozmiar waszego powozu, który leży w objęciach tych korzeni poniżej. Powierzchnię głazu naznaczono kolekcją symboli, mistycznych run, a okna chaty na górze błyskają miękkim, żółto-zielonym światłem. Co chcielibyście zrobić? No to w tym momencie myślę, że wykorzystałbym swoje skrzydełka Poczekaj na chwilę. i wzbijam się w powietrze. Zaczynają skrzydełka pracować i wzniósłbym się w górę w kierunku tej chatki. Miejmy nadzieję, że nie ma systemu alarmowego. Okay. Więc wznosisz się w górę w kierunku tej chatki i ty widzisz Ralf jak odlatuje. No i ty się wznosisz do samej góry i zaglądasz generalnie- do środka przez Tak. okienko. I generalnie to, co by Algam powiedział, to Kurier! Kurier! żeby dać o sobie znać. Co? A Ralf w tym czasie zacznie na lutni wygrywać spokojną melodię, ale wystarczająco mocno trącać struny tego bądź co bądź cichego instrumentu, bo lutnia jest dosyć cicha, żeby dać znać, że ktoś jest i niekoniecznie, że ma złe zamiary. Więc będę grał dosyć spokojną melodię u Okej. podnóża tego drzewa. Więc kiedy ty wołasz kurier, to słyszysz tylko co? Słucham? I widzisz ponad 2-metrową mieszankę humanoida i świetlika. Arkanistka jest wróżką, która się porusza z kombinacją bardzo wolnych, ale też szarpanych ruchów, więc najpierw odwraca się tak powoli w twoją stronę, patrząc przez ramię. Jak tylko cię zauważa, to nagle widzisz, jak jej skrzydełka wystrzeliwują na boki i zaczynają bardzo szybko się poruszać i w momencie dociera do tego okna i staje praktycznie twarzą z tobą i przygląda ci się swoimi wielkimi, owadzimi oczyma. I widzisz, że ona ma skórę o bardzo blado-zielonym odcieniu i z jej głowy wystają długie czułki, które zdają się reagować na muzykę wygrywaną przez Ralfa na dole i zakończone są świetlistymi punktami, które tak bardzo lekko emanują światełko. Skrzydła przypominają te uważki, przeźroczyste, z siecią geometrycznych wzorów i widzisz, że nosi długą, powłóczystą szatę w kolorze wyblakłej szałwi, przewiązaną sznurem suszonej trawy, skąd zwisa kilka suszonych roślin. I mimika wydaje ci się być trudna do odczytania, kiedy przemawia Więc- za moment, ale jej emocje są wyraźne w jej głosie. Ma w sobie coś starego, ale i żwawego. Patrzy na ciebie i masz wrażenie, że jest jakaś psotność w jej oczach i słyszysz: czy jesteście grupą, którą Emeris wysłał ze stolicy? A jesteście raczej spóźnieni, prawda? Ale wejdźcie. I on macha tak uśmiechnięty. Tak! I ona To podnosi my- swoją dłoń powoli, po czym zaczyna bardzo szybko ją machać i mówi: wejdźcie, jak najszybciej wejdźcie, jest mi bardzo miło was tutaj zobaczyć, niezmiernie się cieszę. No, Ralf, chodź. Czy A, Ralf tam słyszy jest coś ktoś z tej na dole, konwersacji, czy ona się Słyszy. odbywa w głowie? Jak dobry masz słuch, słyszysz czy nie słyszysz? Ralf ma kiepski słuch. Czyli słyszysz tylko takie... Czyli wymianę pomiędzy tymi dwoma. Ale domyśla Natomiast- się, że doszło do jakiejś konwersacji, że jest wszystko okej. No całe szczęście. Rzuca tą lutnię na swoje plecy i przygotowuje się do tego, żeby wejść na drzewo. Zabezpiecza Widzisz, wóz. że ta arkanistka
przepycha się przez to okienko i zaczyna latać przed domkiem. Nie ma ku temu najmniejszej potrzeby, chyba że chciałbyś sobie pochodzić po drzewie i może z niego spaść. W każdym razie widzisz, że ona wyciąga dłoń i to gałąź zaczyna się obniżać, na której jest drzewo. I zaprasza cię do środka, kiedy ten domek jest praktycznie już na poziomie ziemi, że jesteś w stanie się tam bez problemu wdrapać. Zapraszam, ten domek- zapraszam. Nie stój tak na zewnątrz. To- Tak, został ten domek obniżony. się Gałąź Może- posłuchała jej gestu, widziałeś, że lekko rozpaliła się jej dłoń i gałąź obniżyła ten domek na sam dół. Aha, okej. Może byśmy od Skakuję razu na to. tą skrzynię wzięli do środka. Skrzynię? Jaką skrzynię? Macie dla mnie jakąś przesyłkę? Byłby zapomniał. Oczywiście. Prezent od Mamy dla ciebie Marlow. Tak. Prezent od Marlow. Co ciekawe, nie spodziewałem się prezentu od Marlow. Ale Jakieś zobaczymy, alchemiczne drobiazgi. Tak powiedziała. jakieś Wydaje mi się, artykuły że to jest- alchemiczne. Wydaje mi się, że to bardzo podejrzane, ale zobaczmy w takim razie. I widzicie, że ona otwiera swoje dłonie na zewnątrz i w ten sposób jej dom otwiera się na zewnątrz jak kwiat. Także otwiera się zupełnie na płasko. I pokazuje wam gestem. Proszę, bądźcie tak mili i wnieście do środka tą skrzynię. Ja już jestem troszkę wiekowa i obawiam się, że nie jestem w stanie podnieść tak ciężkich rzeczy. Co może ale- zrobić taka biedna, bezbronna kobieta jak ja? To I ona czeka na was, aż wniesiecie tą skrzynię do środka. Myślę, że Algan w tym momencie by użył swoich pnączy i użyłby ich trochę jak takiego transportera, czyli po prostu jak taki trochę podajnik, czyli wziąłby, oplątał tą skrzynię tymi pnączami i przestawiłby je do środka. Okay? Ale- Skupiasz się nad poczekaj tym chwilkę. i zaczynasz łapać tą skrzynię i pnącze przekazują ją sobie jedno po drugie i próbują ją utrzymać. Ta skrzynia tak balansuje na 4 różnych i wędruje w kierunku jej domu i widzisz, że ona też podnosi dłoń. Bardzo dobrze, mój drogi chłopcze. I następna i ona też zaczyna drygować i widzisz, że ona się zaczyna tym bawić. I widzisz, że z jednej strony ci podnosi trochę za wysoko i ty musisz złapać, żeby zatrzymać, żeby nie spadła i tak jakby ci trochę sprawdzała twoje umiejętności, a jednocześnie się z tobą droczyła, kiedy ta skrzynia ostatecznie wędruje i ląduje w środku jej domku i jesteście w stanie teraz zobaczyć, że jej dom jest bardzo przestrzenny w środku, teraz nawet w tej rozłożonej formie. I widzicie stosy butelek z miksturami, księgi zaklęć, różne runy, które są na tych rozłożonych ścianach teraz, rośliny, małe stworzonka. Widzicie sowowilki, które się tam bawią, niewielkie. Widzicie lisie nietoperze, które miały jakieś zranione skrzydełka i właśnie się kurują. I ciężko powiedzieć, że panuje w tam bałagan, bardziej kontrolowany chaos. I wygląda, jakby ona wszystko miała pod kontrolą. I patrzę na ciebie, Ralf. Czy coś jest nie tak, mój drogi? No właśnie, chciałem powiedzieć, że coś mnie zaniepokoiło. W takim razie wejdź do środka, porozmawiajmy. Droga organistko, powiedziałaś, że podejrzane jest, że dostałaś, że mamy dla ciebie jakąś przesyłkę. Dlaczego uważasz, że jest to podejrzane? Mówicie, że to jest prezent od Marlow. Marlow nigdy w życiu nie wysłała mi prezentu. Wejdźmy do środka, porozmawiajmy i zobaczymy zaraz, czy to jest to, o czym myślę, czy coś innego. A, w porządku. No cóż, obudziłaś we mnie pewne lęki. Dobrze, powiedziała, jak że najbardziej. jest z czymś spóźniona, już zapomniałem z czym, ale że chciała ci to przywieźć osobiście. Ale że nie dała rady. I Ponieważ musiała- Dałam musiała się wyprawić. przesyłki, ale niekoniecznie prezentu. Jestem odrobinę podekscytowana, aczkolwiek dobrze jest czuć niebezpieczeństwo. Drogi kotelniku. To cię utrzymuje przy życiu. Chodźcie To ja do bym środka. chciał- Okej, wchodzę do środka, ale jednocześnie staram się wyczuć emocje w niej. Czy jestem w stanie z jej ciała, z jej... No to jest dziwna istota. Znowu rasista. Z jej czy mimiki, tak jak mówiłem, niedużo, ale z jej głosu słyszysz wszystko. Ona jest zaintrygowana, dobrze się bawi, jest psotliwa i udaje, że jest surowa, kiedy się do was zwraca, a tak naprawdę czeka, aż wejdziecie do środka i jest ciekawa waszych osób.
No dobrze. No Wchodzę do chodź, środka. chodź. I chłonę to miejsce. Więc jak tylko wchodzisz do środka, to ona znowu gestem dłoni sprawia, że te ściany, które się rozłożyły jak płatki kwiatu, się zaczynają zamykać nad wami i formować w całe przestrzeń, w cały ten domek i czujecie, jak on się zaczyna podnosić do góry. Bardzo powoli, jak ta gałąź tego drzewa go dźwiga. Jak minęła wam podróż? To chyba długa droga ze stolicy, prawda? Widzisz, że ona zaczyna krążyć wokół swoich rzeczy i przygotowywać różnego rodzaju przyjemnie. kubki, jakiś może napój. Przyjemnie, tak? Nie spotkaliście niczego fascynującego po drodze? Czegoś niebezpiecznego? Zabawcie mnie opowieścią. Była mama sowowilka i 2 małe sowowilczki. O, sowowilczki to moje ulubione stworzenia. Mam nadzieję, że byliście dla nich uprzejmi. No, rzuciłem im suszonego mięska. Nie należy dokarmiać stworzeń w dziczy. Nie słyszałeś jeszcze o tym, mój drogi Lareszynie? Widać było, że głodne. A tak poza tym, to ja już wiem. Poprawka. Wy już wiecie, kim ja jestem. Arkanistką Białego Płomienia. A kim wy jesteście wy? Oprócz tego, że przysyła was Marlow. Tak się składa, że ja i mój towarzysz jesteśmy przyjaciółmi. To jest Algam, który towarzyszy mi w drodze. Ja jestem A teraz Ralf. Algam powinien przedstawić ciebie, żeby było uczciwe. No, to jest Ralf. Ralf Wspaniale. Emanuel Pistacchio. O, swoją drogą. Algam, Trójczłonowe nie znam twojego imię. nazwiska. Możesz mówić Algam, jak bardzo chcesz. No cóż. Algam. Kto was do Algam. mnie skierował? Kto was do mnie skierował? Kto? Skierował nas do ciebie ktoś imieniem Marlow, która jest nadworną zaklinaczką króla Emerisa. Nie. Tutaj w wiosce. A, Kto ma luźny wiosce. język? A, nikt nie ma luźnego języka. Absolutnie. Domyśliliśmy Jakoś tak się. Domyśliliście się. Tak się Interesujące. składa, i teraz wykorzystam swojego pochlebcę, tak się składa, że każdy jest pod wrażeniem magii i potęgi, którą władasz, o pani. I w związku z tym każdy z mieszkańców małą drobinkę dołożył do gobelinu, z którego wyczytaliśmy, gdzie znajduje się twoja siedziba. Zlepiej mi dalej, Ralf, i cała twoja sierść może wypaść z wysiłku. Widzisz, jak jej usta się powoli rozciągają w uśmiechu? Myślę, że to nie jest gołosłowne. Widzisz, że ona układa imbryczek, 2 kubeczki i gestem sprawia, że one się wypełniają tą cieczą, która jest z imbryczka, która lewituje z niej, trafia do jednej, trafia do drugiej. Czujecie bardzo przyjemny zapach iglaków, który unosi się w powietrzu. Ona rozsiada się na fotelu, zakłada nogę na nogę. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Jak wyobrażacie sobie, że któregoś dnia możecie umrzeć? To jest specyficzne pytanie i jestem w takim wieku, że jeszcze o tym nie myślę. W każdym wieku możecie dopaść ta przypadłość. Może, ale nie musi. Zwłaszcza w Czarnolasie. Umiem obchodzić się z lasem. Jestem z Las puszczy. potrafi obchodzić się z tymi, którzy obchodzą się z nim na różne sposoby. Dobrze jest wiedzieć, jak możesz umrzeć i jak spodziewasz się umrzeć. Wtedy jesteś w stanie zaplanować ten moment i unikać tych, których byś nie chciał. To taka mała porada na przyszłość dla was obu. Pomyślcie o tym. Dziękuję za to jakże uprzejme pytanie w gościnie. Natomiast ja nie myślę o tym, gdyż jestem z dosyć długowiecznych istot, ale pewnie jestem dużo mądrości. Czyli istnieje ryzyko, że moglibyście umrzeć w tym momencie, kiedy ja zobaczę, jak otworzyć tę paczkę. I widzicie, jak wykonuję gest palcem i niewielka iskra, jak łuk błyskawicy, zaczyna tańczyć w powietrzu, jakby zahaczą się jakieś niewidoczne kropelki wody albo jakieś drobiny kurzu. I widzicie, jak wędruje tak właśnie w kierunku tej paczki
i uderza w nią. I cała to wibrujące powietrze, które otacza tą skrzynkę od tej magicznej pieczęci, która była wokół, zostaje trafiona w tym i w momencie widzicie taki wielki rozbłysk elektryczności, kiedy błyskawica owija się wokół tej skrzynki i rozprasza w powietrzu. Tobie cała sierść staje dęba, Ralf, a ty czujesz, że zaschło ci w gardle, Algam. I widzicie, jak ona porusza dłonią po raz drugi i to wieko się otwiera i w środku, w paczce od króla Emerisa, widzicie, że leży masywny kamień, który wystaje ponad tą skrzynię, czyli prawie sięgał wieka. I ten kamień ma wyrzeźbioną w sobie twarz lwa. Rozpoznajecie to z racji tego, że mieszkacie w miasteczku i zdarza wam się opuszczać go przez główną bramę. I to jest zwornik głównego łuku bramy w stolicy. Zwornik, czyli szczytowy kliniec łuku lub sklepienia, na którym często znajduje się rzeźbienie. Arkanistka kiwa mądrze głową, widząc go, i mówi: to ma znacznie większy sens niż jakiś upominek od Marlow. Szczerze mówiąc, nie przypadamy za sobą do końca, ale oczywiście król i zaklinaczka zachowaliby tę dostawę w tajemnicy. No, wysłali ją z wami. Gdyby ktokolwiek wiedział, że wasze miasto nie jest już chronione, zostalibyście podbici przed świtem przez waszą konkurencję, waszych sąsiadów. To by była bardzo duża ilość śmierci. Powinniśmy w takim razie wziąć się do roboty i upewnić się, że do tego nie dojdzie. I widzicie, że znowu gestem sprawia, że drzewo zaczyna się obniżać w dół i już w trakcie lotu zaczynają się rozwijać te ściany, jak właśnie płatki kwiatu. Musimy udać się do Nagiej Doliny, moi drodzy, aby odnowić te osłony i tchnąć w nią życie. Ale taki wysiłek magiczny przyciągnie niebezpieczne stworzenie z najciemniejszych zakątków Czarnolasu. Wygląda na to, że będę potrzebowała waszej pomocy. Pamiętajcie, pomyślcie o tym, jak chcielibyście umrzeć. Ona się odwraca i zaczyna wyciągać kilka różnych rzeczy, kilka fiolek, kilka run. Nie chcieli. Ja też się skłaniam ku tej odpowiedzi. To dobrze, to w takim razie oznacza, że będziecie się bardzo starać w trakcie tej próby, żeby upewnić się, że dożyjecie do momentu, w którym faktycznie chcielibyście umrzeć. I ona chowa do sakiewki, przerzuca tą torbę przez ramię. Algam się zestresował. I widzisz, że ona klaszcze w dłonie, w wieku się zamyka gwałtownie i podnosi dwie ręce, jak gdyby nigdy nic, i wysyła tą skrzynię, żeby z powrotem wefrunęła do tego wozu, czego nie zrobiła wcześniej. Ruszamy w drogę. Tak, bez odpoczynku. Powinniśmy wyruszyć już teraz, dotrzemy na miejsce i będziemy mieli pewnie chwilę na odpoczynek zaraz przed świtaniem. Magię takiego rodzaju najlepiej zrobić na koniec nocy, kiedy ma zacząć się kolejny dzień, ponieważ dzień przynosi nadzieję, a nadzieja jest to, czego wasze miasto potrzebuje. To jednak jest znacznie większa waga tej przesyłki niż nam powiedziano. To jest nie do Ralf przygląda się- końca sprawiedliwe. Ralf przygląda się tej dziwnej wróżce, która ma potężne ciało insekta, mówi bardzo długimi zdaniami, wielokrotnie złożonymi, patrzy na tą przesyłkę, która okazuje się mieć zdecydowanie większą wagę niż myśleliśmy, dokładnie. Przełyka tylko głośno. Mów drogę temu czas, mówią. No dalej, ja nie mam całego stulecia, żeby tutaj czekać. Szczerze mówiąc, już blisko jestem momentu mojej śmierci, więc chodźmy. I ona tylko kleszcze w dłonie, jej dom się znowu zamyka i ona zaczyna latać w powietrzu, lekko lewitować, unosić się i rusza Algam przed siebie, też. prowadząc was. I leci. A ty, Ralf, zostajesz z tyłu, patrzysz, wóz jeszcze nie jedzie, zostawili ci wóz. Dobrze, wsiadam do tego wozu i zaczynam go prowadzić. I zaczynasz powozić, więc wyruszacie razem i wasza podróż zabiera w okolicy godziny. W którymś momencie na polecenie arkanistki, Ralf, wprowadzasz wóz na tajemniczą polanę o kształcie idealnego koła.
Jedyny obszar Czarnolasu, który widzieliście bez drzew blokujących dostęp do nieba. I rzeczywiście widzisz, że niebo zaczyna już szarzeć, nie ma chmur, więc resztki gwiazd, które były widoczne jeszcze na niebie, zaczynają zanikać i niebo zaczyna nasycać się tą przedświtową zielenią, która później będzie się przeradzać w cieplejsze barwy dnia, aż w końcu w pełen błękit. I to właśnie tutaj znajduje się Naga Dolina, gdzie kwiaty rosną bujnie, radośnie wyciągając się ku słońcu w dzień. I arkanistka przechadza się tutaj, rozgląda się dookoła, widzisz, że jej czułki lekko drgają na boki i jest takim świetlikiem trochę w ciemności. Widzisz te 2 punkty, które rozświetlają się co moment. Naga Dolina używana jest jako ognisko do operowania potężnymi siłami magii rytualnej. To tutaj najpierw wykułam filary ochronne, które znajdują się we wszystkich 4 rogach cicho, broniąc wioskę. To było wielkie przeżycie. Byłam prawie pewna, że wtedy umrę, ale do tego nie doszło. Byłam nieco naiwna i tak prawie umarłam, ale spróbowałam tego znowu i teraz jest kolejna szansa na to, żeby może postradać życie, ale wydaje mi się, że do tego nie dojdzie, bo mam przy sobie tak wspaniałych towarzyszy jak wy. Widzisz, że przygląda wam się. Czeka. Ralf też się przygląda, Co odwdzięczając to to spojrzenie. za rytuał dokładnie? Oj, to jest rytuał rozbudzenia magii, która istniała w tym zworniku, która zasnęła. Widocznie ktoś zapomniał się nią zająć. Możliwe, że Marlow zapomniała. Nie zdziwiłabym się. Elfy lubią żyć długo i zapominać o pewnych I rzeczach. nieszczęśliwie. Tak czasami bywa. Jak ja to lubię mówić, żyj szybko, umieraj młodo, a przynajmniej młodo w perspektywie innych ras, a samemu osiągnij ten dłuższy wiek własny. I nagle widzicie, jak jej czułki stają dęba i ona się zatrzymuje w miejscu. Tak, tutaj się nada. Stop, Ralf. Tak, tutaj. Teraz chodźcie mi pomóc, bo jak zauważyliście, ja już jestem piekielnie stara i nie będę przecież sama wszystkiego robić. Piekielne problemy to moja specjalność. O, to z czym mamy pomóc? Co mamy zrobić? I ona was prosi, żebyście ustawili wóz w odpowiednim miejscu i zarazem, żebyście zabrali swojego tarpana, swojego konika, żeby przywiązać go gdzieś w bezpiecznej odległości z dala od tej nagiej polany. I widzicie, jak wracacie, że znowu porusza swoimi dłońmi i tym razem rozkłada wasz powóz, tak samo jak zrobiła to ze swoim domem wcześniej. Widzicie praktycznie, jak te deski rozkłada na boki. Tą płachtę, która była zarzucona również, która się rozwiązuje i rozkłada na zewnątrz. I widzisz, że ona zaczyna latać nad tą skrzynią, lewitować nad nią, na tych swoich skrzydełkach i cicho nuci melodię. Jej ciało zaczyna świecić, migocząc w nocy. Przygotowania zajmą mi około godziny. Nacieszcie się nocnym powietrzem, póki możecie. Wkrótce będziemy bardzo, ale to bardzo zajęci. Ona wyciąga dłoń w kierunku tego zwornika, tego kamienia i wy macie moment na to, żeby wykonać krótki odpoczynek. Więc możecie zaraz go odegrać. Przypomnę wam, wasze opcje to jest opatrzenie rany, czyli możesz przywrócić sobie 1k4 plus 1 punktów wytrzymałości. Możesz usunąć stres, podobnie 1k4 plus 1, naprawić zbroję, tak samo, bądź przygotować się. Jeżeli przygotowujesz się samemu, odzyskujesz 1 nadzieję. Jeżeli przygotowujesz się z towarzyszem, obydwoje dostajecie 2 nadzieje. A ja rzucam na moje punkty strachu. 1d4, życzcie mi 4. To ja po prostu zredukuję swój stres. Ja mam tylko 1, więc automatycznie, bez rzucania, tak naprawdę mogę go... Możemy już skończyć sesję, wyrzuciłem 1 strach, bardzo mnie to cieszy. Chodźmy do domu. Okay. Za nic nie będę mógł zrobić. Daj spokój. Michał rzuca cały czas ze strachem, więc na pewno tak, zyskasz. ja zregenerowałem stres
krytyki Po ze strony. prostu myślę, że Algam by się odstresował, gdzieś tam przywiązując konika. Było bardzo głośne gumowanie danych z karty. Tak. Ja myślę, że to by było czesanie konika. Oby. To będzie gdzieś bardzo tam. przyjemne dla każdej osoby, która tylko słucha. Nagle. To był jest dzięcioł. gumka. Moi drodzy, to był dzięcioł w lesie. Czyli mówisz, że Algam usuwa sobie stres i w jaki sposób się odprężasz albo bierzesz w Tak, garść? to mówię, że zajmuję się koniem, gdzieś go tam wyczesuję, napajam go i kontakt z przyrodą, ze zwierzęciem odbudowuje jego stan psychiczny i po prostu odstresowuje się. Okej. I coś jeszcze z tych opcji wybierasz? Mógłbym w sumie się... Nie słychać cię. Mówię, że mógłbym się przygotować, więc podchodzę do Ralfa. No, to na taką chwilę chyba czekaliśmy, nie? Trzeba się pobudzić, wiesz. Tak jakbyśmy mieli zacząć koncert, nie? Podchodzisz do Ralfa i po tym, kiedy wygłaszasz to, co powiedziałeś, uświadamiasz sobie, że Ralf ciebie nie słucha i bardzo kompulsywnie, bo jest bardzo zestresowany, liże swój ogonek zwinięty w kłębek. Podnosi się. Mówisz coś do mnie? No, musimy się zmotywować, przygotować, tak jakbyś miał zagrać koncert na tym festiwalu mchu. Jakbyś miał być gwiazdą. To prawda. Pytanie techniczne. Czy jeżeli rzucę teraz motywuj, moją zdolność klasową, wykorzystam motywuj moją zdolność klasową, ona utrzyma się, załóżmy, do końca sesji? A co jest napisane w umiejętności motywu? Najprawdopodobniej Właśnie- tak, ona się utrzymuje do końca sesji, bo to jest... Tak, raz bo na nie jest- sesję? Tak, bo nie jest... Tak, raz to na jest sesję. oczywiście... Tak, to jest do końca sesji, czyli nawet przez odpoczynek. Mhm. Dobrze, więc Ralf powoli, jakby zwinięty w kłębek, podnosi się. Doprawdy nie spodziewałem się, że stawimy czoła takim zagrożeniem, że zostaniemy wpakowani w jakąś arkaniczną intrygę. Nie na to się pisałem. Gaść złota. Dobrze, w takim razie pozwól mi się skoncentrować. Pozwól mi się skoncentrować, nic nie mów przez chwilę, Al. Już? Ralf unosi rękę, w sensie swoją łapkę i zaczyna intonować. Ja widzę twoje barwy lśniące tak. Ja widzę twoje barwy, za to cię lubię. I nie bój się, uśmiechnij się. Twoje barwy. Twoje barwy lśniące tak. O, jak ta tęcza. I I w tym momencie, Na- jak ty tak. tak śpiewasz i śpiewasz o tej tęczy, to Algam by manipulował trochę ogniem, trochę zacząłby robić takie koło z takich mini ogników z ognia i one by się tak mieniły w różnych kolorach ziemi, wody, powietrza, ogień. i tęczy. Czyli, Tak. tak, czyli zrobiłaby się trochę z tego taka mini tęcza. Pięknie. Także i ty, i ja, i przypuszczam, że również arkanistka Tak. będziecie mieli Kość motywacji. K6, kość motywacji, która wynosi K6 i będziecie mogli dodać do rzutów na akcję, reakcję, obrażenia albo usunięcie stresu. Chociaż spodziewam się, że nasza arkanistka się niczym nie stresuje, że ona tam praktycznie chce umrzeć dzisiejszej nocy, bo już za długo żyła. Okej. Ale ja chcę żyć długo. Okej. Czyli obydwoje się też przygotujesz? Ty się przygotowałeś z Algamem, Ralf? I tak, jeżeli chodzi o działania moje, to tak, obczyściłem sobie pancerz, w sensie naprawiłem swój pancerz. Okej. Udało mi się usunąć obrażenia. Okej. I jeszcze chciałbym z domeny stresu, tak mi się wydaje, że mógłbym coś zrobić. Nie mogę nic zrobić z domeny stresu aktualnie. Okej, czyli tyle. naprawiłeś pancerz, a twój drugi ruch, jeżeli chodzi o krótki odpoczynek, to było przygotowanie razem z Algamem, tak? Tak, Masz tak, dwa ruchy. Czyli Aha, tylko obydwoje dwa ruchy. dostajecie 2 punkty nadziei. Okej, niech tak będzie. A co ty zrobiłeś? Bo ty naprawiłeś Bo ja zbroję, wcześniej coś zrobiłem jeszcze? sobie...
Nie, bo ja wcześniej co zrobiłem, to punkty wytrzymałości Okej. sobie To zredukowałem. chodzi tylko o to, żebyś to powiedział, żebyśmy wiedzieli co i wtedy Algam otrzymuje Aha. tylko jeden punkt Pomyślałem, że moja nadziei. piosenka, motywacja nie liczyła, że ona też była tym ruchem. Nie, motywacja to jest osobna rzecz. Osobna rzecz zupełnie. Okej, dobrze. To w Tak. takim razie tak to jest zrobione. Tak. Czyli tak. usuwam sobie punkty. W trakcie obrażenia. krótkiego odpoczynku możesz usunąć sobie punkty wytrzymałości, stresu, Aha. bądź uszkodzoną zbroję, albo Okej. przygotować się z kimś, żeby dostać nadzieję. Więc ty No to tak zrobiłeś zrobiłem. zbroję i punkty wytrzymałości, czyli Algam, ty dostajesz jeden punkt nadziei, bo samemu musisz się przygotować na Okej. dalszą drogę, ale masz kość motywacji. Okej. Okej. Więc słyszycie głos arkanistki, która mówi w którymś momencie, kiedy ty sobie śpiewasz, bardzo się cieszę, że wy macie dobry czas tam i dobrze się bawicie, ale zwornik w końcu odpowiedział, więc szybko otoczcie mnie, bo rytuał musi się rozpocząć, albo ja stracę z nim połączenie. Pospieszcie się! Tak, jak I najbardziej. widzicie, jak jej ciało zaczyna świecić coraz jaśniej, także musicie trochę przymrużyć oczy. Jej oczy wywracają się do tyłu i cały powóz zaczyna unosić się stopę nad ziemią i lewitować, i lekko się kołysać i kolekcja nieziemskich wrzasków zaczyna rozbrzmiewać echem z głębi lasu, gdy pobliskie stworzenia zostają zaalarmowane przez tą tajemną energię. I czujecie Tak. drżenie ziemi obok was i 4 szkielety o starożytnych uzbrojeniu i zbrojach pokryte rdzą i śniedzią i ziemia, która przychwyciła się do ich kamieni, wygrzebują się z gruntu i z gleby pod wami, z zardzewiałymi mieczami w dłoniach, bo ich spoczynek został zakłócony przez potężną magię używaną przez arkanistki. W oddali, wraz z tymi krzykami, widzicie cienie, które się ruszają i są gęste i nie rzucają ich żadne drzewa. I widzicie leśne widma, które zaczynają sunąć pomiędzy tymi wielkimi konarami w waszą stronę. W tym momencie zaczynam odliczanie dla rytuału, którego i waszym celem jest powstrzymanie wrogów, aż praca arkanistki zostanie ukończona. Licznik zaczynamy na 8, czyli musimy zejść do 0. Żeby zakończyć rytuał. Tak, więc wy zaczynacie... Nie, ja zacznę. Wyjątkowo ja zacznę, ponieważ wy później dajecie mi popalić. Mam 1 punkt strachu, który dostałem z mojego odpoczynku, więc ja zaczynam. Te szkielety Chciałem tylko zapytać, wychodzą z ziemi. Czy to jest dostosowane do 2 bohaterów? To 8? Czyli Tak? najbardziej. Okej. Tak, tylko sprawdzam, wiesz, czy to dostosowałeś. Dobrze. Okej, możemy zrobić do 6? Nie. Ale Nie chcę- wam idzie tak dobrze, że czuję, że powinno być dobrze. Natomiast co się dzieje? Więc ci wszyscy, te wszystkie szkielety wydobywają się z ziemi blisko od was i ja w takim razie to nie jest dobre. Technicznie myślę, że kto by chciał zacząć? Myślę, że ja zacznę. Ale Dobra. wydam ten punkt strachu, tak jak mówiłem. I leśne widmo z bardzo daleka ciśnie pociskiem w twoją stronę, Alga. Więc widzisz, że ono wyciąga swoje palce. Właściwie nie tyle ciska pociskiem, co w twoją stronę zaczynają się rozciągać takie włókna, prawie jak pajęczyna, które się snują w powietrzu i próbują cię złapać. Ja bym I chciał zaczynasz użyć czuć punkt chłód, który cię stresu, ogarnia. bo Okej. ja tam wzbijałem się w powietrze, więc chciałbym użyć punkt stresu i wykorzystać umiejętność wróżki, czyli jak ktoś mnie próbuje zaatakować, a jestem w powietrzu, to mogę sobie dodać +2 do uniku. Jak śmiesz? Ile masz uników teraz? Bo bym cię pewnie trafił przed. 12. 11 do trafienia, Cóż za udane... która wraca do was. Cóż za udane użycie punktu stresu. Okej, macie scenę. Macie Macie scenę. W tym Za tą momencie... brednotę zaraz wyrzucisz strach, tyle ci powiem. W tym momencie wyobrażam to sobie tak, że wzbijam się w to powietrze, manewruję, żeby tego uniknąć i wydam kolejny punkt stresu, żeby przygotować sobie ponownie to wcielenie żywiołów i ponownie Algam łączy się z żywiołem ognia i znowu jego skóra ma ten pomarańczowy odcień, widać takie mocno pomarańczowe żyły i jest ciepły w dotyku, więc to jest, Okej. więc dodaję sobie tą umiejętność. W porządku.
I Ja myślę, bym Twój chciał ruch? sobie, jeśli pozwolisz Michałku, bo Mhm, też będę pewnie. chciał siebie wzmocnić w tym momencie. Widzę, że co robisz, co też mnie inspiruje do tego, żeby przywdziać zbroję Tawy poprzez wydanie jedynej nadziei, którą mam, ale dzięki temu zwiększę sobie poziom mojego pancerza o 1. I tak jak poprzednio trącam kilka strun mojej lutni i nici, świetliste nici zaczynają mnie otaczać z każdej strony i w pewnym momencie zawiązują się wokół mnie i znikają, ale ja czuję, że jestem wzmocniony. okej. Okej. I teraz pytanie, w jakim zasięgu jest to widmo ode mnie? W dalekim? Dalekim. Widma są w dalekim, Okej. natomiast są 4 antyczne szkielety z mieczem w ręku, które są blisko was. Okej. Blisko arkanistki, więc są bardzo blisko. Co Teraz, robicie? To ja w takim wypadku chciałbym zająć się jednym ze szkieletów antycznych i myślę, Okej. że Rere co by zrobił, to i zaatakowałby go językiem. Okej. Swoim językiem, bo on to działa w Śmiało. zasięgu bliskim i to też zaznaczam stres, więc Tak. zaznaczę sobie stres i rzucam. Rzucaj do trafienia. Okej. Dorzucam kość motywacji, którą dostałem od naszego barda. Niech będzie, Mam. wyjątkowo pozwalam. 11, Pomówiłem wam, ale... że musicie to zrobić przed. Okej. No. 11 ze strachem. Razem z tą kością? Mhm. To kiepsiutko. Nie trafiasz niestety, więc Uuu. wystrzeliwuje ten język i ten szkielet uderza swoim mieczem, ale bardziej płaską stroną, żeby go zbić do ziemi. I ja dostaję punkt strachu, która wraca do mnie. I w tym momencie, za to ci bardzo dziękuję, Algamie, ja wykorzystam mój punkt strachu, żeby aktywować atak grupowy antycznych szkieletów. No i tak. Wydaję strach, wybieram cel, którym będzie Algam, z racji tego, że jesteś z przodu i atakujesz. I one ruszają w twoją stronę. Wszystkie antyczne szkielety, które są w zasięgu bliskim, czyli teraz- wszystkie 4. I wykonują jeden wspólny rzut ataku. Moje pytanie, czy mogę w tym wypadku wykorzystać punkt nadziei, żeby skorzystać ze swojego doświadczenia złap mnie, jeśli potrafisz? Czyli... Nie, bo to musiała być bardziej reakcja. Doświadczenia są do Okej. rzutów... Ojejku. Jaką masz klasę pancerza? Wrzuciłem 10. W sensie Okej. twoje uniki. Jestem w stanie zareagować i wykorzystać jeszcze stres do swojej umiejętności z wróżki. No to ja muszę przerzucić, Okej. bo ja już ci powiedziałem. Dobra, wynik, nie, to ja więc mam 10 w takim Mogę razie. przerzucić? Ja mam przerzucić uniki i wtedy 10. możesz reagować. Ja mam Okej, uniki no 10. to 10, jak jest ta sama liczba, to znaczy, że trafia, więc wszystkie 4 ruszają pędem w twoją stronę i widzisz, że miotają na wszystkie strony swoimi rękoma, ale też biorą zamach swoimi zardzewiałymi mieczami. W przypadku sukcesu każdy ze szkieletów zadaje 4 punkty obrażeń. Są 4, co znaczy, że razem zadają 16 punktów obrażeń, kiedy zaczynają siekać przeciwko To jest- Algamowi i uderzać w jego zbroję. Krytyczne uderzenie, ale ja sobie wykorzystam, zasłonię się po prostu puklerzem Mhm. i postaram się część ciosów odbić, więc to jest poważne obrażenia. Okej. Więc zasłaniasz się puklerzem, jeden z tych mieczy zostaje przyblokowany odrobinę, ale czujesz te cięcia, które mimo tego, że nosisz zbroję, to czujesz po prostu ból i impact tych uderzeń. Tracisz 2 punkty wytrzymałości, ale teraz twoja tarcza ognia się aktywuje. Tak. Więc nagle odbija się przy każdym ataku ten ogień. Może stają w płomieniach, jak tylko cię uderzają, właśnie to prowadzony- ogień przeskakuje na tak, ostrze. przez miecz i prowadzony przez miecz i kości zaczynają płonąć, więc za każdego rzucam z nich K10, czy prostu Zrobiłbym w tym ogólnie? wypadku po prostu jedno K10, bo nie dość, że jest Okej. szybciej, ale też wykonywali to jako akcję grupową, Okej. więc zróbmy jeden. 3. 3. Niestety Okej, każdy z nich otrzymuje 1 punkt wytrzymałości ran
więc widzisz, że uderza ich to dość mocno, że ten ogień faktycznie bucha i tam, gdzie były jakiegoś rodzaju zasuszone liście, gałązki, to one stają w ogniu i zaczynają opalać i osmalać te szkielety, których kości zaczynają się zmieniać z białych na czarne. I wyglądają na poważnie uszkodzone, dalej się trzymają. Ja już nie mam żadnej aktywacji, więc macie scenę. Dobrze, Ralf widzi, jak się sytuacja rozwija. 4 szkielety zaatakowały jego towarzysza. Są niebezpiecznie blisko również arkanistki. W pierwszej kolejności, co zrobi, to zacznie intonować swoją pieśń w kierunku towarzysza. Zawoła: Al! Posłuchaj mnie! I w tym momencie, jakbyś zobaczył, światło pada na niego i na Ralfa, i Ralf zaczyna swój występ. Bo ja mam oko tygrysa, fajtera i tańczę przez płomień i jestem zwycięzcą i wreszcie usłyszysz mój miau. Także czujesz, że ten występ obudził w tobie zwiększył twoją wytrzymałość, w sensie odzyskać dzięki temu swój punkt wytrzymałości. 1 punkt. Tak, 1 punkt. Okay. Niestety tylko. Taki występ wart tylko 1 punktu. Czy to były twoje inspirujące słowa? Tak. Dla widzów inspirujące słowa i tutaj mogę Został sprawić, że ci mój jeszcze jakiś sojusznik token? odzyskuje punkt wytrzymałości. Tak, został mi jeszcze 1 token. Okej, super. I następną rzecz, jaką zrobię, No, co dalej? to wyobrażeń na razie na zatapienie. Okej. I obracam się w kierunku jednego z tych szkieletów. Czy któryś z nich wygląda na bardziej problematycznego, jakiegoś Każde lidera tej wyglądają grupy? mniej więcej podobnie i w podobnie uszkodzonym stanie. Okej, no to powiedzmy, że do jednego, no może jeszcze zachowam to zaklęcie, w sensie tą umiejętność. Dobra, to zwyczajnie zaatakuję impulsem mocy, czyli z mojej lutni wydobędę harmonię sfer, która uderzy promieniem. Okej, rzucaj jeden na z czarowanie, szkieletów. więc ten impuls mocy, soniczna energia, która mogłaby roztrzaskać te szkielety, pył. O, to chyba się ucieszysz, Piotruś. 13 z nadzieją. Ty złośliwcze jak śmiesz. Trafiasz i masz punkt nadziei i wyjdź z pokoju. Zejdź z połączenia. Tak, Nie mam chcę wyjść? cię Mam, widzieć. mam iść teraz, tak? Zostań. Okej. Czyli Dobrze. udaje ci się trafić, zrzuć na obrażenia. Tak, rzucam. Powiem tak, D10. nie musisz rzucać na obrażenia. Dowolne obrażenia ma 1 punkt wytrzymałości, zmiotą Tak. go z powierzchni No. ziemi. Okej. Dobrze, ale żeby była odpowiednia narracja, 12. W związku z tym ten Czyli promień, maksymalnie. tak, zaczyna się kręcić i taki wir się koncentruje i jak go uderza, to rozsadza jego pierś, jego klatkę piersiową, jego żebra, właściwie tylko tyle zostało, i ich kawałki wędrują w wszystkie strony, wszystkie uderzają strony. o drzewa, o ziemię i o inne szkielety, ale powiedzmy, że to nie zadają prawa. I musicie się zasłonić, gdzieś tam jakiś jeden szkielet dostaje i piszczel zaczyna wystawać z jego oczodołu pustego i wy musicie się zasłonić przed tymi szczątkami. Tak. Jest dalej wasza scena, więc co dalej? To teraz, jak Śmiało, jeżeli chcesz. mogę, to chciałbym użyć swojej ewolucji, czyli wydaję 3 punkty nadziei i przybieram zwierzęcą formę wilka, Czekałem. stadnego drapieżnika, O. więc nagle Opisz nam, jak skrzydlata... wygląda ta cudowna Więc transformacja. nagle skrzydlata żabka zaczyna się, ty widzisz, Ralf, że zaczyna się kurczyć, zaczyna się zmniejszać do takiej wielkości owada i nagle nagle w pewnym momencie zaczyna bardzo gwałtownie rosnąć, ale w kształt właśnie potężnego wilka. Więc staje obok ciebie czworonożny, potężny wilk, który jest stadnym drapieżnikiem i z racji tego, że użyłem
tej umiejętności z nadziei, to mogę wybrać jedną cechę do podniesienia o +1, dopóki nie wyjdę z tej formy zwierzęcej. I z która to racji cecha? tego, że to jest wilk, który bazuje na sile, to dodaję sobie +1 do siły. Więc łącznie Okej. mam teraz +3 do siły, bo wilk mi daje +2. Okej, a ty miałeś 0 bazowy. Tak, więc mam +3. Okej. Czyli masz +3, masz dodatkowy punkt uniku, to też pamiętaj. Tak. I twój atak wręcz to jest ugryzienie, czyli K8 plus 2 obrażeń fizycznych, ale masz przewagę na ataki, sprintowanie i tropienie. Tak jest. Więc, Więc działaj, co robisz dalej, Algan? Więc w tym momencie rzucam się na kolejnego szkieleta, jednego z tych, który Okej. mnie atakował. Więc jeżeli mam przewagę na atak, to po prostu do tego dodaję K6, prawda? D6, w sensie K6. K6. Tak. Okej, no to rzucam na atak. O, trafię na pewno, bo mam 12 i 11 na kości dualności, Mhm. ale niestety jest to strach. Jezus. Więc dorzucać Mówiłem? jeszcze te Michał tylko rzuca ze strachem. pozostałe kości, czy nie ma sensu? Nie musisz dorzucać, bo już trafiłeś. Okej. Rzuć, nie musisz też rzucać na obrażenia, ale możesz Okej. rzucić dla swojej przyjemności. Okej. To mam 3 plus 2 fizyczne. Opisz, jak po prostu- pozbywasz się tego szkieleta. Więc po prostu to, co robi Algan w postaci wilka, to staje na 2 tylnych łapach i atakuje potężnie, zamachnie się potężnie swoją łapą ze szponami i myślę, że rozbiłby w pył tego szkieleta. Po prostu kości by się Okej. rozsypały. Więc uderzasz swoją łapą, odrywasz jego martwą głowę od tego szkieletowego torsu, ona przelatuje przez całą polanę, wylatuje z niej, ciało rozsypuje się na ziemi. Zapomniałem dać znać przy tym pierwszym ataku Ralfa, jego pokonaniu szkieleta, licznik został zmniejszony o 1 przy tym, jak pokonałeś pierwszego, a ty, kiedy pokonałeś drugiego, zostało 6. Teraz tura przychodzi do mnie, rzuciłeś ze strachem. Zostały 2 szkielety, ja wydam punkt strachu, żeby aktywować środowisko, w którym się znajdujecie. Zemsta nagiej doliny. Wydaj strach, aby przywołać 2 dodatkowe antyczne szkielety w zasięgu bardzo bliskim od postaci gracza, więc widzicie, jak znowu przebijają się kolejne szkieletowe ręce pod ziemi z mieczami w dłoniach i zaczynają pojawiać się obok ciebie, Ralf. Więc jesteś otoczony 2, ty jesteś otoczony 2 Algam. Natomiast wykorzystam jedno z tych leśnych widm, jeżeli chodzi o moją normalną aktywację, którą poniekąd... A nie, to będzie wszystko ode mnie, ponieważ ja musiałem wydać strach na umiejętność doliny. Jeśli pozwolisz, Michał, to ja Mhm. będę chciał zrobić teraz, wykonać epicką pieśń, która sprawi, że jeden z tych szkieletów stanie się podatny tymczasowo. Okay. I to będzie krótki motyw. Obracam się do któregoś z tych szkieletów. No chyba żartujecie, panowie. Ledwo co pozbyliśmy się 2. Kolejni wyrastają z pod ziemi, jak grzyby po deszczu. Więc zjeżdżaj. Więc zjeżdżaj. Koniec pieśni. Teraz w takim razie on będzie podatny na obrażenia. Zastosuję wobec niego to samo, co było wcześniej. Czyli przekieruję mój promień z lutni, mój impuls mocy w tego szkieleta, który wyrósł przede mną. Uderzasz w kilka strun, wydobywa się dźwięk i zobaczymy, Aha. co się dzieje. Rzucaj. K6 przewagi, bo są podatni. Okej. Dobrze. Co mamy? Dobrze, czyli mamy 15 ze Trafiony. strachem, ale Super. Nie, wykorzystuję 2 punkty Nie. stresu. ja tyle czekam na ten moment. I co słyszę? Nie. żeby zamienić ten rzut na rzut z nadzieją. Nadzieja! I następna rzecz, jaką zrobię, to kiedy ten efekt odnosi ten atak odnosi pożądany efekt, wykonam inną melodię na strunach tej lutni. I tym razem trącę najwyższą nutę, najwyższą strunę, która jest strojona właśnie do harmonii we wszechświecie, chantarelle, i ta nutka
rezonuje z ziemią i z tej ziemi wydobędzie się kolec lodowy, który przebije tego szkieleta, miejmy nadzieję. Okej. Także Tego, tutaj który sprawiłeś, że jest podatny, czyli jeden z tych nowych. A tamten nie leży trupem jeszcze? A czemu Nie, miałeś jeszcze- trupem? Jeszcze go nie zabiłem. W sensie i tak byłby trupem. Dobrze, Ale to w takim rzuciłeś razie... jakieś Przepraszam, rzuciłeś jakieś obrażenia na swój impuls? Bo nie słyszałem A, żadnych. właśnie, nie rzuciłem, faktycznie, zapomniałem o tym. Tego nam brakowało. Czekaj, to była D10. No właśnie, czegoś brakowało. To 5 obrażeń. Tylko 5? Okej. Tylko 5, niestety. To jeden ale, punkt. No, ale zostanie odepchnięty. Więc na razie Tak. nie jest naszym problemem. Odlatuje, Zostanie odepchnięty. widzisz, że przelatuje przez to leśne widmo, które się zbliża i zatrzymuje się na pobliskim drzewie i tam próbuje Tak. się zebrać z powrotem na nogi. Okej. Leśnie widmo, patrzę jak szkielet przelatuje. Natomiast ja co zrobię, to wyczaruję ten kolec i zobaczmy, rzut na czarowanie przeciwko trudności celu. Więc rzucam z prezencji, bo prezencja jest moją cechą, No. pod zaklęcia. Jest 9 plus 2 jest 11. I Ja ja bo bym 2 jest z mojej kości. w sumie mógł jeszcze ci pomóc. Za O, późno. bardzo proszę. Aha, Jak już okej. wiesz, jaki miał rzut, to już Okej, jest za późno. dobra, dobra. 11 nie trafia, masz nadzieję czy strach? No, tu się tak składa, niestety, że jest ze strachem. Okej. Robisz coś z tym, czy ja mogę działać? No mógłbym to zrobić, ale... No dobrze, biorę ostatnie 2 stresiki. Okej. Nie chcemy tego przekazywać. A chcesz coś zrobić teraz, Al, czy Nie, bo Teraz to ja nam przechodzi. działam. Bo A. masz porażkę tak czy inaczej. Po prostu masz nadzieję. No tak. Ja nie dostaję strachu, ale do mnie przychodzi tura. Okej. No to ja muszę większe działa wybrać, więc ja... Leśne widmo zbliża się na odległość bliską. Już jest tuż i znowu wyciąga ręce w twoją stronę, Al. I widzisz te smuszki pajęczyn, które wyciągają się w twoją stronę. I zobaczymy, jak pięknie ja teraz rzucę. Naturalne 20! Więc cios krytyczny. Niestety, to są widma, więc współczuję. Ponieważ to jest 3K4, czyli to jest 12, plus 9, czyli to jest 21, plus 3K4. Jak 3K4 plus 9 plus 3K4, czy wystarczy te K4, 3? To jest sens, żebyś rzucał? 25 punktów. Nie, przepraszam. Przepraszam, cofam to. Patrzcie, jak zaspoilerowałem, ale i tak jest dużo. 2K6, czyli może być jeszcze więcej. 2K6, czyli to jest 12 plus 8, 20, to będzie więcej. 26 punktów obrażeń magicznych. Jaki jest twój próg krytyczny? 14. Ralf. 12. A ty nie Okej, atakowałeś chcecie mnie? grać... Chcecie... Nie, atakowałem Ralfa. Bo mówiłeś, że w kierunku Ala. Ale dobra, myślę, może źle usłyszałem. Chciałem atakować Ralfa, więc... Też widzowie ocenią, czy mistrz się pomylił. Ralf, Natomiast Ralf, chciałem odpowiedzieć na twoje czy- pytanie, zanim je skończysz. czy gramy na zasady z masywnymi obrażeniami? Ależ oczywiście, że nie. Dobrze, tym razem, bo to jest gra Quick Start, nie rozmawialiśmy o tym, nie dajemy. Żeby Więc to są żeby użyć 3 języka punkty. mistrza gry, takie rzeczy trzeba ustalić przed rzutem. Oj, ty gnido. No myślę, że tak. Myślę, że Pięknie, no. jak już był wiadomy wynik, to Pięknie. Ja się na was zemszczę. Dobrze, w takim razie otrzymujesz 3 punkty wytrzymałości, czyli możesz zmniejszyć o 1 zbroją, czyli 2. Tak robię. Kredytuję Okej. zbroją. I widmo jest coraz bliżej i wygląda straszliwie. to Cień, wygląda... który jest długi, źle. ma wydłużone kończyny i szpony i puste oczodoły. Jest wasza scena. Ale ty robisz coś, czy chcesz, żebym ja zrobił pierwszej Okej. kolejności? ja bym mógł zaatakować to widmo, tylko myślę, żeby nie wrócić do mojej formy, bo może być odporne na ataki fizyczne i tak myślę, że tak będzie. Więc to, co by zrobił Algam, to po prostu zaczynają się kończyny i pysk wilka przemieniać w jego naturalną postać.
I Okej, jesteście otoczeni przez 6 szkieletów praktycznie, więc jak będziesz chciał gdzieś przejść dalej, to będziesz musiał rzucić, czy ci się Wiem. uda wymanewrować w tę stronę. ale tak naprawdę ja mogę po prostu rzucić zaklęcie, bo Możesz rzucić dosięgnie zaklęcie, to prawda. to zjawę, a widzę, że ona jest coraz bliżej i te ataki jej są No, czujesz, że niebezpieczne. ta zjawa jest potężna, Mhm. więc zastanówcie się Więc- dobrze, co robicie. Ja rzucę, spróbuję ją zaatakować. Samemu? No nie mam 3 punktów Nie, może nadziei. zrobimy w ten sposób. Zróbmy jakieś combo. Jeżeli masz 3 punkty nadziei, to pewnie, bo ja nie mam. Nie, 2 punkty nadziei. Cały czas rzucaliście z nadzieją, a nie masz jak dodać nadziei, nie żebym wam Ej. pomagał. Ja mogę... Jedyne co mogę zrobić, to ja mógłbym sprawić, że ty będziesz miał, Michałku, 1 punkt nadziei więcej. Ale to nadal nie będę miał 3. Bo niestety Powydawaliście nadzieję wszyscy. Ckliwą pieśń to już wykonałem wcześniej. Okej, no to zastanówcie się, co robicie. Zauważyliście, w sensie, no, mechanicy gry zauważyliście, że jak pokonujecie wrogów, to zmniejsza się licznik Counter. rytuału. Tak. Macie przy Więc- sobie słabsze szkielety i macie nadciągające Dokładnie. potężne widmo. Więc co Więc robicie? może tak, w pierwszej kolejności Ralf, poczekaj chwilę, Al. Moja kojąca pieśń, którą teraz wykonam, sprawi, że ja i moi towarzysze odzyskają 1 punkt wytrzymałości. Okej. To i brakuje punktu wytrzymałości, prawda? Mhm. Michał? Okej. Tak. Będę twoim bohaterem i zabiorę cały ból. I już zawsze z tobą będę. Zabierz proszę oddech mój. I ta pieśń sprawia, że odzyskujesz punkt. Dobrze? Mhm. Tak samo ja. Okej. I co dalej? I teraz będę chciał zaatakować tego szkieleta, który już ma podatność. I znowu zaatakuję z mojego impulsu mocy. Okej, rzucaj. To ja bym ci pomógł w takim wypadku. Zużyję 1 punkt. Ten szkielet, którego chcesz zaatakować, który był podatny, to jest ten sam, którego wcześniej atakowałeś On jest impulsem podatny, mocy? Dobra. Tak. On jest 5 podatny, 5 dobra. Więc nie możesz, bo on jest daleko, bo go wyrzuciłeś w powietrze. Tak, okej. To któregoś innego w takim razie, Okej. tego, który jest bliżej mnie. No są ja dwa, bym- które są zranione przez Algama. To ja bym ci przy jednym pomógł i po prostu jak ty go będziesz atakował, to tak samo bym go jakoś przytrzymał w miejscu, żeby nie mógł manewrować i unikać. Okej. Gdybym powiedział ci, że nie musisz mi pomagać, mamy świetny rzut, to byłby metagaming, więc przyjmuję tą No pomoc nie, od już ciebie. użyłem to. No dobrze. Ile? Już mówię? Panie, jaki macie rzut? 2. 19 z nadzieją. No to nie musisz czekać, jak jest taki wysoki. Masz nadzieję i trafiasz i ten szkielet również się rozpryskuje. Nasz licznik schodzi do 5. Jest dalej wasz ruch. Świetnie. To w A. tym momencie, co ja bym chciał zrobić, to użyję swojego okrutnego oplątania i spróbuję... Ale jesteś wilkiem. Nie, ja się przemieniłem. A okej, sorry. No to Mówiłem, wracasz tak. do swojej formy? Tak. Znowu się kurczysz w żabkę? Tak. I używam swojego okrutnego oplątania w te szkielety, które się trzymają dobrze. Okej, W jednego są z tych dwa szkieletów. obok was. Tak. Jeden jest ranny, drugi jest nieranny. To ja myślę, że Rzucaj. tego rannego bym próbował i ewentualnie najwyżej spróbuję A co- drugiego oplątać. A co jeżeli zrobimy z tego combo, że ja atakuję drugiego szkieleta jednocześnie, na przykład, korzystając z mojego impulsu mocy? Ja zapłacę 3 nadziei. Okej. No, jak chcecie tak zrobić, możemy tak zrobić kombo, że Mhm. atakujecie równocześnie Mhm. 2 wrogów. Dwóch wrogów. Zróbmy tak. Okej. No to wydaj nadzieję. Okej. Okej. Gdzie Ja mała rzucam, ty modyfikacja rzucasz. zasad. Rzucacie obydwoje, jak robicie kombo. Okej. W I takim razie wybieracie u mnie... to, co wam bardziej pasuje. Okej, Ja u mnie jest mam- 18 z nadzieją. To ja mam 19 z nadzieją. Boże, No to ze strachem, 19 ze z- strachem. Nie, ze strachem. No to 18 z nadzieją. Tak, no, 18 z To nadzieją. rzucajcie swoje obrażenia i kto celuje w tego, który jest już ranny? To ja mogę w tego, który jest ranny, bo twoje Ty chyba możesz też zadają celować w więcej. tego, który jest ranny daleko od was.
Michał. I wtedy macie lepszą szansę na pokonanie Okej. dwóch. Dokładnie, większa szansa. Ja celuję tego Okej. bliżej. W takim razie No więc Siedem. mój nie musicie... promień 7. uderza w tego, co jest bliżej, za Okej. 12 punktów obrażeń. Okej, więc udaje wam się zmieść tych dwóch. Widzicie, jak te korzenie oplątują się, ściągają ich w dół, rozrywają wszystkie pnącza, a ty zarazem eksplodujesz kolejnego i tylko szczątki wylatują w powietrze. I został w sumie jeszcze jeden i te dwie zjawy. Jesteśmy Okej. na 3, jeżeli Okej. chodzi o odliczanie. I jest dalej wasza scena. Co robicie dalej? To ja Czujecie coraz może... bardziej zmęczeni i słyszycie ciężki oddech tej arkanistki, która unosi się w powietrzu. To ja w takim Jeszcze tylko wypadku, chwila! spróbowałbym teraz wycelować w jedną zjawę Okej, i znowu kieruję laskę w stronę jednej zjawy i mówię okay. Zor Hadash! i znowu pojawia się ta chromatyczna kula i celuję w Okej. tą zjawę swoim zaklęciem Rozpętaj Chaos. Okej, uderzaj. I mam krytyk. 11-11. Więc Mhm. rzucałem się 2 cieszysz? tokeny. To jest K10 razy 2, czyli 20 plus 2 razy rzucam K10. Mhm. Pięknie, Miałku. Dawaj, 6? dawaj. Czyli I 6, czyli 32 punkty 26, obrażeń. 32. No, jego próg poważny to był 14. Jakbyśmy grali z masywnymi obrażeniami, to by były 4, ale to są tylko 3 punkty wytrzymałości. A nie bo gramy? chcieliście. Nie, podjęliśmy Nie takiej gramy decyzji? jednak? Wy skubańce. No nie chcieliście żyć, to macie, ale uderzasz go tym rozpętaniem chaosu i ta chromatyczna kula jest wielka, ale w trakcie jak leci w jego stronę, to widzisz jak się rozszczepia i wygląda jak wyładowanie elektryczne i obłapuje tą leśną zjawę praktycznie jak sieć i wtedy widzicie rozbłysk elektryczności, która rozświetla noc i rzuca światło na całą okolicę i widzisz, że to widmo ucierpiało i zostało rozerwane częściowo i tylko jego połowa unosi się dalej na polu bitwy, ale dalej wydaje się powoli reformować i To odradzać. Ralf będzie chciał To pomóc. Na jak tej mi jeszcze zasadzie, dasz że chwilę? dokończyć. Masz jeden Ja punkt po nadziei prostu... i czyścisz jeden stres. Aha, no tak, w sumie tak. To powiedzmy, że nie czyszczę tego stresu, tylko w ramach tego jednego stresu po prostu odnawiam, zamykam na chwilę oczy, skupiam się na tym, na tej lasce i odnawiam w niej moc. Mhm. Niech będzie. I- Słucham, kto dalej? Czy chcesz A, co jeszcze robisz? raz spróbować mieć krytyk? No właśnie, nie, robisz coś teraz więcej, czy nie? Nie, teraz możesz ty. Dobrze, ja będę chciał, żeby mój przyjaciel odzyskał jeszcze nadzieję, więc intonuję jak ten most nad zburzoną wodą, sam położę się. Więc odzyskujesz jeden punkt nadziei, co Okay. muszę to wykreślić z mojej karty. Okej. I co I dalej? kiedy Ralf kończy swój popis, to będę chciał poprawić tą zjawę lodowym kolcem. Dobrze? Bo to jest moje Okej. dystansowe zaklęcie. Rzucę. To ja postaram ci się pomóc Okej. i nie wiem, jak będziesz ten lodowy kolec, to postaram się po prostu tak jakoś zmanipulować powietrze, żeby nakierować tą zjawę na ten kolec, albo ten kolec, postaram się po prostu tak zmanipulować powietrzem, żeby ona gdzieś też się nie mogła tak unikać, no bo ona manewruje na wietrze, nie? Na pewno jej się nie uda. Ani mi się waż. No Michałku, ile tam rzuciłeś? 6. A Nie zdarza. wiem w sumie. Dobrze, 24 obrażeń z nadzieją. W sensie 24 punkty z nadzieją i teraz Ale obrażenia. chciałbyś. Czyli trafisz. Troszkę się podekscytowałem. Bardzo mi wybacz, mistrzu gry. Myślałem, że miałeś krytyk. Takie emocje. Okej, czy odzyskujecie nadzieję? Mi jest smutno, że nie mam żadnego strachu. Musimy wam wymienić kości, są ważone. Ale zadaję mu 11 punktów obrażeń. 11 to jest jego poważny próg i widzisz ten kolec, jak się formuje. Aha, ale kolec zadaje obrażenia fizyczne, prawda? Nie jest powiedziane. A, nie jest. Obrażenia fizyczne z użyciem twojej biegłości.
więc to jest tylko 5 punktów obrażeń dla niego, ponieważ ma Aha. odporność na obrażenia fizyczne. Ojej. Więc ten koleś się Ojej. formuje i próbujesz przebić się Ojej. przez niematerialną istotę. Część tego chłodu uszkadza go, ale trzyma się mocniej Ale niż ci by się przykro. trzymał. Ale ci przykro, widzę, że ci Jest bardzo dalej przykro. wasza scena, działajcie. Okej, to w takim wypadku ja znowu poprawię to swoją Pan Bomba. chromatyczną... Tak, rozpętaj chaos, więc chromatyczna kula Zor Hadash! i rzucam na atak, Rzucaj Raryszyn. ale niestety tym razem mam 8 z nadzieją. Okej, czyli wraca tura do mnie, nie mam strachu, ale to leśne widmo, które napastujecie atakami, ono rusza w twoim kierunku i z racji tego, że lata i lewituje, to zbliża się do ciebie i użyje wtargnięcie w pamięć. Więc wykonuje rzut ataku przeciwko tobie. To brzmi nieprzyjemnie. Tobie, czyli mnie. Tak, przeciwko tobie, Algam. I rzuciłem całe, wielkie, gigantyczne, po tym oczekiwaniu, wszyscy słuchacze, którzy oczekiwaliście, że Bardzo. zrobię jakieś uszkodzenia, rzuciłem 3, więc mam 6. Czy trafiam przeciwko twoim Nie. unikom? Nie. O, to popatrz. Czyli Patrz, macie nawet nie scenę. musiałem się unosić w powietrze. Więc No, on nie spróbował musiałeś. sięgnąć w twoją stronę, ale ty się znowu wywijasz, bo tak szybko latasz. On jest taki powolny, z tym po prostu jękiem martwy. Przyciąga dłonią i ty mu się wywijasz. Macie scenę, co robicie? 3 zostały odliczenia. Na polu bitwy jest 1 szkielet, jest również, są 2 leśne zjawy. I ta jedna zjawa jest, jej ćwiartka w powietrzu lewituje, tak? Już teraz? Tak, ta jedna zjawa jest wymęczona. Dobra, to okej. 3, czyli tak czy inaczej jest 1 szkielet i 2 zjawy, czy będziemy musieli wszystkie Tak. 3 najprawdopodobniej pokonać. Ten szkielet jest przy tobie, Ralf. Dobrze. To w takim razie potraktuję tego szkieleta tak samo jak zawsze impulsem mocy. 16 z nadzieją. Ze szkieletem. Tak. Rzuć obrażenia, trafiasz. Muszę powiedzieć, że niewiarygodnie często rzucam teraz. Niewiarygodnie często. Obrażenia tylko 4. Okej, czyli 1 punkt wytrzymałości, czyli uderzasz go i on też odlatuje w dal. Obok ciebie nie ma już żadnych wrogów, wszyscy są w odległości dalekiej, oprócz Okej. w odległości bliskim jest w powietrzu, co To- prawda, leśne widmo. W takim wypadku teraz by Algam postanowił skupić się na moment i spróbować zaatakować okrutnym oplątaniem tą zjawę, która jest już mocno Okej. poturbowana. Więc rzucam na Okej. atak Rzucę. i mam 13, ale ze strachem. Trafiasz, ale będzie przychodziło do mnie. Więc rzuć na obrażenia i to są obrażenia fizyczne, więc również pnącza 7. próbują złapać tą jej materialną formę i nie są w stanie się zahaczyć. Normalnie to był próg drugi, ale zmniejsza się do 3, czyli traci jeszcze 1 punkt zdrowia. Ledwo się trzyma, jest poroztargana, porozdzierana, ale ona teraz znowu sięgnie znowu do ciebie i Jest spróbuje unieruchomiona, wtargnąć nie? w twoją... I jest unieruchomiona. Czy Jest to na nią nie działa? unieruchomiona, ale jest w stanie sięgnąć dalej. Jest Mhm. zatrzymana w miejscu i rzuciłem teraz 14, czyli 17, żeby trafić, więc wtargnie w twoją pamięć. Potrzebuję w momencie, kiedy zahacza o twoją twarz, potrzebuję, żebyś powiedział mi o przerażającym momencie z dzieciństwa Algama. Okej. To przerażający moment. Myślę, że jak... co by to mogło być? Jak znalazł się poza stawem, bo gonił małą ważkę i znalazł się poza stawem i nie wiedział jak wrócić i przypomniała mu się ta historia, kiedy po prostu błądził po puszczy sam. Więc czujesz się znowu tak strasznie zagubiony, jak taki mały żabulek i wtedy czujesz ten okropny ból psychiczny w swojej głowie i łapie cię za serce ten strach. Otrzymujesz 17 punktów obrażeń magicznych, kiedy ta zjawa wyciąga to wspomnienie i Okej. przynosi je do przodu twoich myśli. Czyli to jest krytyczne obrażenia, ale ja mogę użyć tutaj przy tym pancerza? Możesz użyć zbroi. To używam tak, możesz użyć pancerza. pancerza. To No używam twój pancerz może być w Mhm. naturze odrobinę magiczny, cała ta To energia po prostu żywiołów. myślę, że gdzieś tam te żywioły krążą i
gdzieś starają się tą pozytywną nutę do mojej pamięci wbić i minimalizuję to do 2 punktów wytrzymałości. Okej. Bo to I jest wytrzymałość wasza czy scena. wytrzymałości, nie? Wytrzymałość, Bo... Mhm. tak. Okej, Ale jesteś też podatny do następnego odpoczynku. okej. Wszystkie ataki przeciwko tobie będą z przewagą. Więc Mhm. widzicie, że już ledwo trzyma się formy to leśna zjawa, więc jest prawie to leśne widmo prawie u końca. Jest wasza scena. Co robicie? Dobrze, to ja w takim razie spróbuję potraktować kolcem tą zjawę. Co prawda fizyczne Okej. obrażenia jest bardzo słaba, więc... Więc przypuszczam, ja że bym dobra. ci Znaczy, że tak trafisz. samo pomógł, czyli nakierował to powietrze ponownie. Mhm. Ten strumień Niestety powietrza, jeden. który Jeden niestety. zwiększy siłę. No tak, no niestety. To w takim razie 10 z nadzieją. Okej, czy nie trafiasz, wraca do mnie. Nie mam strachu, więc nie mogę wykorzystać okrutnej umiejętności, ale on spróbuje znowu sięgnąć po inne wspomnienie w twojej głowie. A jeszcze Algam. powiedz mi, czy ten jego atak to jest atak wręcz? Tak, to jest atak Bo wręcz. powinniśmy... Poczekaj. A nie, ja dostałem... A nie, poczekaj, powinniśmy w takim wypadku rzucić jeszcze na płonięcie po jego no trafieniu. widzisz, czyli nie pilnujesz, masz rację. No to w takim razie Co jakiekolwiek prawda, obrażenia Ono mi się po tym zadają mu skończy. punkt wytrzymałości. Ono mi się po tym kończy, bo to się kończy w momencie poważnych obrażeń, ale no zakładam, że go to jeszcze pali. Tak. Myślę, że tak, zgadzam się, więc jeszcze go to pali, więc po tym jak cię dotknął, to ten płomień go wypala zupełnie i w takim razie zmienię i to drugie widmo, które było daleko, ono zbliży się do was częściowo i jest w stanie zaatakować z dystansu, więc ono zaatakuje ciebie najprawdopodobniej, bo unosisz się w powietrzu, jesteś świecącym punktem. Więc- Licznik rytuału zszedł do 2. Chciałbym użyć stresu, żeby podbić sobie 2 uniku. Okej. 13 do trafienia. Aj, no niestety. A i tak Ach. ty masz jeszcze podatność, nie? Więc dodajesz tam. I podatność, o której zapomniałem, więc zapomniałem byłoby też o 6 tym. rzuciłem, czyli 19. Zapomniałem o tym bez sensu, i- zużyłem stres. On znowu wyciąga dłoń, żeby wyssać witalność z ciebie. To jest 14 punktów obrażeń magicznych. Aj, no niestety Kiedy sięga w trafił. twoją stronę i Trafił, czujesz chłód, ogarnia Mhm. twoje ciało. trafił równo w najwyższy próg, więc znowu krytyczne obrażenia, ale ja minimalizuję to przedostatnim pancerzem. Okej. Więc mam... Jak się trzymasz? Ile ci zostało punktów wytrzymałości? Zostały mi ostatnie 2 punkty wytrzymałości, więc Algam już jest mocno poturbowany. Wraca scena do was. Dobrze, scena wraca do nas. Właściwie... Zostawmy, że ja wykonałem ten atak, bo już go zrobiłem, ale technicznie ty nie musiałeś atakować soplem, bo tamte widmo nie istniało, więc scena jest wasza Mhm. i ja pominę najwyżej jedno przejście do mnie, ale wezmę strach, jeżeli rzucicie ze strachem. Okej. Okej. Dobrze. Został szkielet i to widmo. Masz sporo stresu? Stresu mam okej. sporo, ale mam w razie czego miksturę na stres, którą mogę Okej, dobra, wypić. to nie jest w stanie ci pomóc z punktami wytrzymałości już niestety. Zostało tylko widmo, tak? I szkielet. To- Szkielet daleko i To widmo jakbyś blisko w mi dał powietrzu. chwilę, to ja w takim wypadku zużyłbym tą małą miksturę wytrzymałości i rzuciłbym na... Mikstura wytrwałości, żeby nam się nie Wytrwałości. myliło i rzucasz 1K4, żeby przywrócić sobie Mhm. stres. Oh my god, rzuciłem 1, ale lipa. O, niestety, tak bywa. Ale w tym wypadku Okej. zużyję znowu stres, żeby powrócić do tego wcielenia żywiołu ognia. Okej. Dobry pomysł. To co dalej? Dobrze. Co mogę zrobić? To mógłbym zaatakować znowu z dystansu. Ale czy jestem w stanie podbiec na Możesz tyle, się żeby... zbliżyć. Tak, żeby być w bliskim żeby dystansie być blisko. No. do tego upiora, w sensie do tego widma. Chciałbym być w bliskim To- dystansie. Jesteś już w bliskim dystansie do widma i jeżeli podbiegniesz, to będziesz też w bliskim dystansie do szkieletu, co cię może wystawić na jego atak, więc możesz zostać z tyłu. Ale jesteś już blisko widma, tak czy inaczej nie musisz podbiegać.
Dobrze, więc kiedy jestem w jego bliskości, będę chciał zrobić scenę i wydaję na to 3 punkty nadziei. Okej. Okej. I krzyknę: panowie, dajcie nam już święty spokój. Jest późno, każdy chciałby się położyć spać. A ta pani jest wiekowa i powinna już dawno siedzieć na kanapie, jeść ciasteczka i popijać mlekiem. Więc I to obniżę owocuje trudność? obniżam jego trudność o 2. Okej. To jego trudność jest obecnie 11. Tak, jego trudność jest 11 i będę chciał skorzystać z mojego kolca, bo to jest na dystans albo bliskość, no, bo nie wręcz. I rzucam na obrażenia, w sensie na To atak. ponownie ci pomogę, bo ty Dzięki. użyję nadziei ostatniej Okej, i super. tym razem za 5. Jest okej, jest 18 z nadzieją. Okej. Trafiasz i zadajesz 1 punkt wytrzymałości. Nie rzucaj, bo nie jesteś w stanie przebić wyżej. Okej. To Więc teraz lekko zaburzasz jego formę, ale widzisz, że on jest silny dalej, bo nie To był jak- wcześniej zraniony. jak Co widzę dalej? to odnawiam ładunek znowu na lasce i Tak. spróbuję go zaatakować tą Zor Hadash! Okej, i... śmiało. I chciałbym ci pomóc jakoś. Okej. W ogóle, wasze matki powinny się już przewracać w grobach. Okej. 5 dodaj sobie. Mam 20, ale ze strachem. Okej, I trafiasz. rzucam za 2 Ja otrzymuję- tokeny, czyli 2 razy K10. Okej. Okay. 9 punktów obrażeń magicznych. Okej, przebijasz jego poważny próg, więc udaje ci zadać 2. Do mnie przechodzi, ja wydam ten punkt... Zróbmy tak, ja najpierw A nie miało być użyję- tak, że ty dodasz sobie strach, ale Aha. pominiesz ten? Tak, to z prawda. racji- To prawda. Zgadzam się z tym. Zostawię sobie ten strach, możecie dalej działać. To Tak? jest za to, że wtedy Widzisz- zrobiliśmy o 1 atak niepotrzebnie. bo Widzisz już nie istniał. generalnie, Ralf, że Algam już jest raz, że witalnie, już jest taki mocno obity, ale też widzisz, że ten stres u niego narasta, że zaczyna się tak trochę trząść. Robi się cały tak. czerwony i nadymają mu się policzki, tak jak u żaby. Tak. Okej, w takim razie Ralf zawoła do ciebie: Algam, nadal stoisz, tak, 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 nadal stoisz, tak, tak, tak. I odzyskujesz punkt stresu. O, to jest Okej. miłe. Więc Ekstra. Okej. w ramach tego i- punktu stresu po prostu No. znowu bym skupił się na moment i wrócił tą moc Okej. do kostura. Więc odnawiam Okej. tokeny. Świetnie. I ja będę chciał jeszcze... ja będę chciał wykorzystać znowu 3 punkty nadziei, żeby obniżyć poziom trudności szkieleta tym razem Okej. i zrobić scenę. Pamiętaj, obrócisz się w pył. Okej. Okej. Taki suchar. Dobra, 10 jest jego trudność teraz. Działajcie, macie 11 i 10 trudność. Okej, to jeżeli znowu to powtórzę swój ruch i Okej. To kolejny raz! Zor Hadash! Gin! i wyceluję znowu w tą zjawę swoją rozpętaj chaos, czyli znowu ta chromatyczna kula Mhm. wylatuje z kostura. Okej. I rzuciłem 11 z nadzieją, czyli ten próg, O, który i powinienem teraz osiągnąć. trafiasz dzięki temu, że leśne widmo jest rozproszone, bo Tak. usłyszało ten komentarz o matkach i myśli: powinienem się przejmować, co moje matki Tak. pomyślą. I wtedy Więc dostaje znowu tym wybuchem. znowu Ile rzucam, obrażeń? Już. 10 i 6, O. 16. O! Chciałem powiedzieć, że masz szansę przebić jego krytyczny próg, jeżeli rzucisz 14, co znaczy, że to zrobiłeś. 3 punkty wytrzymałości. Opisz nam, w jaki sposób to widmo przestaje istnieć. Więc myślę, że po prostu ono by
wypaliło się od środka tą chromatyczną energią, ten chaos by pochłonął, ten duch zacząłby się ulatniać i tak jakby czarna dziura go zasysała i po prostu ta kula się I niemalże rozproszy. jak implozja, ta kula Tak. zamyka się i znika jako taki mały punkt w powietrzu i wyparowuje. No, Dalej mówiłem jest podobno ci. wasz ruch. To jest straszne, że jest dalej Ty wasz masz ruch, coś, więc ty masz coś na daleko, działajcie. Ralf? Wiesz co, ja mogę spokojnie zbliżyć się do tego szkieleta Okej. i... nadal stoisz? I z mojej lutni wydobędę impuls mocy. Czemu Jeżeli nie? podbiegniesz, to będziesz tylko blisko niego, bo nie podbiegałeś wcześniej, Aha, więc rozumiem, możesz bo to- użyć kolca, To ale kolca nic w takim więcej. razie. Dobrze, kolca Okej. w takim razie. A, Rzucaj na czarowanie. Już jestem blisko! Już czuję, że rytuał się kończy! Licznik jest na 1. no cóż, za późno, bo już rzuciłem. 7. Nie udaje się, ale jest nadzieja. Okej, więc ty dostajesz pół nadziei, nie udaje się, Jest przychodzi nadzieja. do mnie. Jest nadzieja. Więc teraz ja biorę ten szkielet Jest nadzieja. i gdybyś rzucił ze strachem, to byś mnie uczynił szczęśliwym człowiekiem. Nie zrzuciłeś ze strachem, więc ja zużyję 1 punkt strachu na to, żeby opłacić zemstę nagiej doliny, więc 2 dodatkowe szkielety się pojawiają, ale ten szkielet, który odepchnąłeś, on podbiegnie w twoją stronę i zaatakuje. Ostatni rozpaczliwy atak mistrza gry. 0 bonus. A nie chcesz tak. się sam wykończyć po prostu Naturalne z godnością, 20. z godnością Więc on odciąć? podbiega, prawie się potyka i słyszysz tylko to za mistrza gry! I uderza w ciebie. Więc Mistrza to jest gry? tylko K6 obrażeń, czy to jest 6 plus kość następne 6, 12 plus 1, czyli 13 punktów obrażeń. No Wy proszę, kogo? proszę. W Ralfa? W Ralfa? Czyli tak, w Ralfa, czyli krytyczny. No, dobrze. Krytyczna To w takim rana? razie, tak, przechodzi w poważne obrażenia, bo jeden... Czyli opisz, jak blokujesz ten cios. A no tak, mam swoją tarczę i tą tarczą zablokuję ten atak. Okay. Więc ją podnosisz, jego miecz uderza, ta tarcza się trochę nadurywa, roztrzaskuje odrobinę, pęka i czujesz, jak ten miecz cię trochę zacina w to ramię, więc czujesz troszkę zmęczenia i ran na swoim ciele i wasza scena jest ostatni szkielet, który się ledwo trzyma, ale dał mi przyjemność krytyka. Tak, więc w No. tym momencie co bym zrobił jak mogę, chyba że chcesz, masz jakiś pomysł. Czyń na- honory, Okej. aczkolwiek, Więc, no nie mam tyle nadziei, nie będzie combo. więc w tym momencie podlatuje do was Rere, leci sobie i spróbuje wydać ostatni punkt stresu, żeby go zaatakować językiem. Więc atakuje z finezją. A ja ci pomagam w tym momencie. Powiedzmy na takiej zasadzie, że hej, tutaj! Krzyknę w jego stronę. Okej. Jeszcze go odwraca, rozproszę. patrzy. Mam 11 ze strachem, więc Okej, trafiasz. zadaję I plus 6. Nawet nie wiem. K12. Okej, 8. okej. Wystarcza do tego, Więc żeby unicestwić Po tego prostu szkieleta. odrywam mu czaszkę od kręgosłupa, szkielet się rozsypuje, a czaszkę wyrzucam gdzieś w krzaki i Rere. Zadowolony I kończę go. powóz za twoimi plecami spada na ziemię z impetem. I zawornik wibruje tajemną energią, która wypełnia światłem tą nagą polanę. Następnie dochodzi do bezdźwięcznej eksplozji, która wybucha od arkanistki białego płomienia, targając waszymi płaszczami, twoją sierścią, Ralf, twoimi wibrysami. Czujesz to drganie przechodzące przez twoje ciało i wszystkie szczątki tych wrogów eksplodują w dal, zostają zupełnie rozsypane. I naga polana pogrąża się znowu w głębokiej ciszy, którą zastaliście tu, kiedy przybyliście w to miejsce. Niecałą godzinę później, z powrotem w domku na drzewie, widzimy zwornik pieczołowicie zawieszony nad trzaskającym płomieniem w kominku. Arkanistka rozłożyła was na posłaniach i siennikach i ona sama wygląda jeszcze starzej niż wcześniej. Siedzi zgarbiona, ze skrzyżowanymi nogami, w wypełnianym po brzegi fotelu. W jej głosie słychać wyczerpanie, gdy mówi: walczyliście dzielnie. Nie jestem zaskoczona oczywiście. To nie był moment, o którym myśleliście, że umrzecie.
Zaklinaczka króla otacza się wszak dobrym towarzystwem. Jestem wdzięczna, że byliście ze mną na Nagiej Polanie, bo tym razem obawiam się, że byłby to mój koniec. Ostateczny. O, Jeśli mogę coś powiedzieć. Zdecydowanie za często myślisz o śmierci. To nie jest dobre myślenie. w każdym razie miło było wziąć udział w takim wielkim rytuale. Fajnie byłoby posiadać kiedyś taką moc. O, może dożyjesz do tego momentu, kto wie. A tymczasem zwornik będzie potrzebował co najmniej tygodnia, może więcej, aby magia się ustabilizowała. Będę musiała go uważnie obserwować w tym czasie, aby upewnić się, że nic nie pęknie, albo że nic nie stanie się samoświadome. Wiecie, jak to jest. A w międzyczasie, po tym jak odpoczniecie i zabierzecie siły, zjecie gorący posiłek, weźmiecie ciepłą kąpiel, mam do was jeszcze jedną prośbę. Słucham? Czy ta prośba macie- wiąże się z niebezpieczeństwem utraty życia bądź poważnymi obrażeniami? I macie moment na to, żeby zająć się sobą. Ona serwuje wam ciepły posiłek, macie możliwość wzięcia kąpieli i czujecie się troszkę wypoczęci i wracacie z tym oto pytaniem. I ona siada, uśmiecha się. Połóżcie się, odpocznijcie jeszcze trochę. Dobrze się spisaliście wszak. Aczkolwiek teraz pora się obudzić i pomóc w prawdziwym świecie. Gajogród umiera. Z tymi słowami szarpnięcie wyrywa was ze snu w waszych łóżkach. I absolutna ciemność bardzo długiej nocy zaczyna w końcu ustępować barwom świtu. Równie długiego dnia, który czeka na was. Sen, który przed chwilą przeżyliście, jest ciągle żywy w waszym umyśle i natychmiast myślicie o swoim drugim towarzyszu, o swoim dobrym przyjacielu. Czy im śniło się to samo? Czy dana wam została przestroga od obrońcy waszej wioski, tu głęboko w Gajogrodzie? Wyśniony ciemnolas był piękny w porównaniu z tym, co czyha na was w waszej puszczy. I co wydarzy się w Gajogrodzie, dowiemy się następnym razem. To jest koniec tej sesji. Super. Ale I plot przygody. twist na koniec. No. Tego się nie I spodziewałem. przygody posłańcy ciemnolasu. Miałem nadzieję, że się nie będziecie spodziewać. I nikt nam nie I zapłaci też za tą zapominam- robotę. Cholera jasna. Mówiłem? Nad garści złota z tego nie będzie. No cóż, Wiedziałem. taki los poszukiwaczy przygód. Ciężki los i każdym żywot razie- kuriera. Bardzo. To zakończa naszą przygodę z Quickstarterem i z Sablewood Messengers, czyli w naszym wykonaniu posłańcy ciemnolasu. I następnym razem weźmiemy, myślę, te same postaci, bo widzę, że bardzo się wam podobają i przeżyły pięknie. Ledwo. Do przygód właśnie w Ja generalnie chciałem powiedzieć, Uwiędłej że już puszczy. byłem bliżej niż dalej śmierci, bo miałem 6 punktów stresu i 4 punkty wytrzymałości, więc już Nieźle, byłem na nieźle. skraju. Już nie mogłem za bardzo używać muszę stresu. powiedzieć, że to była ciekawa bitwa pod tym kątem, że owszem, rzucaliście też bardzo dobrze z nadzieją i ciekawe jakby się potoczyło bez tego, natomiast leśne widma były bardzo silne. Tak. I to, że postanowiliście atakować i też, że ja nie miałem wystarczająco stresu, żeby przyzwać na przykład szkielety dla was do powybijania, to sprawiło, że postanowiłem użyć tych leśnych widm i tu one miały taką super umiejętność, na którą nie miałem okoliczności, czyli żeby mieć ruch i żeby mieć 1 punkt strachu. I ona się nazywała przejście na wskroś, co oznaczało, że po wydaniu strachu wykonuje rzut na atak. Jeżeli się uda, to leśne widmo przechodzi przez cel i tymczasowo wypycha jego duszę Okej. z ciała, czyniąc go odcieleśnionym. I taka postać nie może działać, dopóki nie zredukuje się licznik rytuału o 1 znowu, żeby kurde. ją uwolnić z tego stanu. Czyli tak Czy mogłem to naprawdę skończyć?
Czyli tak naprawdę, gdybyś na przykład zrobił tak z 2 postaciami naszymi, to po prostu bylibyśmy To bezużyteczni. wtedy jest zasada, że jeżeli staniesz to wszystkim obecnym członkom, to po prostu zaznaczacie obydwoje 2 punkty wytrzymałości straty i wracacie nagle do swoich ciał. Aha, okej. Okej. Więc jest zabezpieczenie Okej. na wypadek, gdyby wszyscy zostali wyeliminowani, Okej. ale to jest fajny wątek, kiedy No. nagle byś komuś powiedział, twoja dusza jest z twojego ciała, a twój towarzysz jest, co się dzieje, co ja mam zrobić, jak ja mogę im pomóc. Fajnie. Więc to było, no ale była, myślę, moim zdaniem bardzo fajna ta Mhm. bitwa mimo wszystko, mimo tylko, że nie miałem aż tak dużo ruchów dalej, czuję, że była Tak. dość dynamiczna, a jednocześnie walczyliście z dużymi siłami, jak na Mhm. 2 postaci i też mi się bardzo I podobało. to jeszcze też Więc postaci, myślę, że to które nie jest- są gdzieś tam tankami, obrońcami i tak dalej, tylko bardziej multi... Ale jesteście tacy fajnie wszechstronni, że Mhm. jesteście w stanie wypełnić Sobie nawet z tym te luki i poradzić. braki, które inaczej by były dużym problemem. Bard jest bardzo wszechstronny, zwłaszcza tak utalentowany bard, który pięknie przyśpiewa i wszystko się Tak. naprawia w świecie. No i Zdecydowanie. żabcia, która może się zmienić nagle w wielkiego wilka i też ta tarcza ognia tak naprawdę. No, bardzo mi się Tak. podobało. Nie wiem, jakie są jeszcze wasze wrażenia, czy macie jakieś ostatnie myśli? No, jesteśmy Dream Team. Nie, bardzo mi się podobała ta arkanistka. Super postać, Mhm. świetny Tak. klimat. I bardzo fajna hybryda Fajna też. postać, no. Bardzo ciekawa hybryda. I to miejsce, No. gdzie pomieszkuje, ten dom, który Ogólnie. jest taki organiczny. taki żywy. Bardzo fajna historia, no z tym plot twistem na koniec to już w ogóle super. Bardzo się cieszę, Także że miło wam się grało, mnie również. Ja się nie miło mogę grało. doczekać sesji zero i tworzenia historii, zarysu historii Tak. i jej Do kontynuowania. naszej ramki, którą wypełnimy. Byłoby fajnie właśnie naszą własną historię poprowadzić, z elementami oczywiście zaczerpniętymi tej ogólnej ramki, ale bardzo dużo całej przygody, którą sobie napiszemy, żebyśmy mogli ją razem przeżyć i później podzielić się również z widzami tą przygodą, żeby mogli sami sobie zagrać. Byłoby wspaniale, więc będziemy nad tym pracować i zobaczymy wkrótce, w przyszłości niedalekiej, może nawet bez problemu, na bieżąco z nagrywaniem. Będziemy mieli szansę kontynuować tą historię. Super. No, były emocje. Były emocje. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za grę, dziękuję wam za czas, który spędziliście z nami i jeżeli wam się podobało, oczywiście dajcie nam znać w lajkach, komentarzach, zasubskrybujcie i bądźcie z nami, dołączcie do grupy lochiarzy i możecie razem z nami wyprawić się na dzikie przygody i stracić prawie życie. Którzy nie Przy chcieli czym- przeklęty. Dokładnie. Dołączcie do nas, przeklętych. Do następnego razu, czyli w środę o godzinie 18:00. Wtedy możemy zobaczyć się w trakcie jakichś przygód. Pa! Cześć! Hej!